Dzień dobry. Chyba wszystko działa. Cześć. Siema, Bartek z tej strony. Witam na sobotnim filmie, regułka. Siema, dajcie znać. Czy do you see me? Do you hear me? Siema, siema, działa, witam. Cześć Artur, cześć Łukasz, cześć Krzysztof, cześć Mainrex, Grzegorz, Arkadiusz, Arek, Patikami, hej. Witam. Boże, wiecie, pokażę wam centrum sterowania wszechświatem przed sobą. Weź to, chłopie, ogarnij. Mikrofon bliżej. Noc już mnie swędzi. Wyłączyć muzykę. Wyłączyć urządzenie audio. Chyba dobrze, chyba działa, chyba wyraźnie nawet. Bonjour, Bartek. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Teraz muszę się tu tylko połapać, o co tu chodzi. To na... O, wszystko widzę, kurde, czarno na białym. Cześć. Daniel, cześć. Jestem przygotowany. Daniel, Alicja, cześć. Ale przed chwilą wyżłopałem 7. i 8. kawę, więc poczekam z nektarem złotym do później trochę. Muszę jeszcze podgłośnić głośnik, żeby było słychać, mam nadzieję, wasze tipy. Gdzieś tam. No, radiowęzeł, siema. Siema Piotr, siema Stachowicz, siema Zbipi. Cześć. Coś mi tu wibruje. Mam włączony tutaj taki wiatraczek, który mnie tu dogrzewa, bo wieje, zimno. Siema, siema, siema. 63 osoby, cześć. DeLonghi, Magnifica S dzisiaj. Przeznaczony na śmieci. Kto tam widział posta na Facebooku, wyceniony po znajomości na 700 zł naprawa. Pozostał z przeznaczeniem na śmieci. No ale uratujemy go, mam nadzieję. I tak jak jest w opisie filmu, jak ktoś czytał, to wie. Będzie do kupienia ten ekspres za dobrą cenę. U mnie tylko dobre ceny. Muszę iść do fryzjera. Masakra, tu już łysieje. Zobaczcie, gdzie to jest. Tu. Masakra, starość. No, zobaczymy. Jak się uda, to będzie do wyrwania. A, Daniel, prezent, właśnie. Dobrze Daniel mówi. Od Daniela dostałem nektar bogów, nektar miłości, cytrynowy. Nie wziąłem, bo przez ten live, który nie wypalił tydzień temu, no wiesz, napoczęty już jest. Ale dziękuję Daniel, dziękuję Alicja. Pychota cytrynowa. Pychota cytrynowa, słuchajcie. W tym ekspresie nie działa młynek, to po pierwsze. Mam nadzieję, że to jest młynek, bo może to być elektronika. A ja chyba do niego mam elektronikę, albo i nie, nie wiem. Może mam. Siema Arkadiusz, uszanowanie do wyrwania ząb. Co jeszcze? Jest do wymiany zbiornik. Nie działa magnesik. Nawet jest tu oznakowany, nie wiem czy będziecie widzieć taki, widać tu mazakiem taki Zorro przekreślony. Ja mam, nie śmiejcie się. Sprawny zbiornik. Znaczy on jest tak sprawny inaczej, bo o ile magnes działa, to ząb czasu go dotknął. To jest jakiejś klientki, której upadł ten zbiornik. On działa generalnie, no tylko tu ma taki znak szczególny, więc jak będzie trzeba odkamieniać, no oczywiście ja nie włożę tego zbiornika do wymiany, jest to cały zbiornik wody. No ale trzeba się jakoś radzić. Siema tato. Moi wierni fani z Kielecczyzny, a gdzie jest oszust? Bo ja mam sprawę do niego, ale to poczekajmy. Dobra, słuchajcie, rozkręcę ten ekspres. Boli mnie kręgosłup. Tak mnie rypie krzyż, że naprawdę, żeby nie to, że ten live tydzień temu internet zastrajkował, to nie wiem, czy bym go dzisiaj robił, ale poświęcę się dla was, no bo tak na mnie krzyczeliście, że tego live'a nie było, że, no znaczy oczywiście krzyczeliście w cudzysłowie, że normalnie jak mogłem Howderiu, no nie mogłem dzisiaj tego poczynić. Miałem go włączyć, pokazać wam jakie tu są objawy. No tato, ciebie też boli, wiem. Już nie będę się znęcał. Palmy go, pokażę wam jaki jest efekt przy próbie mielenia kawy. Na ten moment rozpoznane usterki, ja tu mam profesjonalne narzędzie serwisowe, czyli diagnoza ekspresu. Przegląd oczywiście, zbiornik do wymiany, młynek do wymiany. Zaparzacz stał dęba, w zaparzaczu są uszczelniacze wymienione, bo ja żeby w ogóle ten ekspres uruchomić, to musiałem zaparzacz zregenerować, więc to jest zrobione.
No i odpalmy go. Sinuserwis. Pozdrawiam loże szyderców. Ryan, przekazuję od Spoxa, oglądamy cię. Dzięki, dzięki Ryan, dzięki. Oglądajcie. Zaraz będzie nas setka. Dzisiaj dużo gadaliśmy o setkach, bo gramy w Quake'a czasami. Po pracy oczywiście. Po sieci. No i tam ustawialiśmy ustawienia i tam się wpisuje polecenie w konfigu seta. No i dzisiaj cały dzień pod hasłem seta. Dobra. Discord Discordem. Pozdrawiam, bawcie się dobrze, używajcie sobie. Tylko jeśli donaty to kulturalnie, poproszę. Sylwia, witam wszystkich, panią mamę i tatę również powodzenia. Cześć Sylwia, cześć. Jan Ziorno, cześć pany, witam, portal SFX, witam. Dużo was tu dzisiaj tak od razu, to live 6 minut. No ale fajnie, fajnie. Dobra, odpalamy maszynę, ona się grzeje jak widać. Nawet się uruchamia, ta winda już chodzi w miarę normalnie, bo powiem wam, że on po prostu łapał błąd. Tak ciężko chodził zaparzacz, ja nie mogłem wcisnąć tego zaparzacza. No jest w tej chwili zrobiony na tip-top, to jest jedyna rzecz zrobiona na tip-top w tym ekspresie. Jako tako działa, woda gorąca widać chyba jak paruje, ciepła. No i co, w duchu tego, że strasznie, bo w ogóle rozstrzygnięty jest ta zabawa, ten ekspres w końcu dotarł tam Elita do widza. Nie przetestował jej jeszcze, bo gdzieś tam wyjeżdżał, ja byłem z nim w stałym kontakcie, także pozdrawiam. Tam bardzo dużo osób pisało, że to fajna inicjatywa, żeby te ekspresy ratować, więc mam nadzieję uratujemy kolejny przed śmietnikiem. I ja widziałem te ekspresy właściwie no niewiadomego pochodzenia. Dla mnie na Allegro, gdzieś dzisiaj patrzyłem, chodzą po 600 zł, używane po jakimś tam pełnym przeglądzie. Tutaj zrobimy pełen przegląd przed kamerą. Quake, tia po pracy. Pozdrawiam, tia po pracy. No właśnie. Nie mogę się skupić, tak mnie te plecy dzisiaj rypały. Przed kamerą zrobimy ten przegląd. Alicja, Coffee Doctor, to przez to, że w tamten poniedziałek nie było live'a, wszyscy się stęsknili. Może by tak robić co 2 tygodnie live'y. Nie, musicie widzieć co tu się dzieje. Dobra, próbujemy zmielić kawę, kawy nie wsypuję, bo ja wiem co się wydarzy. Obserwujcie ekran ekspresu, no wreszcie ja widzę tą ostrość, ten monitor jeszcze raz pokażę. Nie patrzcie na bałagan za nim, ten monitor to właśnie dzięki między innymi, ja nie aktualizowałem jeszcze celu, ale on jest między innymi trafię. Dzięki temu jeszcze tutaj będę odejmował, będę tutaj studio organizował, to wszystko będzie z wami rozliczone paragonami. To są pieniądze przeznaczone na to, żebyście wy widzieli lepiej, słyszeli lepiej, mnie się oczywiście wygodniej pracowało, ale ta kasa nie idzie na balety. No chyba, że z wami, to wtedy dam znać. Jakakolwiek kawa próbujemy zrobić, ale by zrobił numer jakby zadziałał. Ej, on działa. Co za cuda! Cud! No teraz to wam powiem, że się zastanawiam, czy ja dobry ekspres wziąłem na stół. No jest błąd, że nie ma kawy. Może ja w nim już wymieniłem młynek i nie pamiętam? Ja już jestem taki, słuchajcie, zakręcony. Poczekajcie, zerknę sobie. No nie no, stał. Ten ekspres jest. Ej, naprawiłem, słuchajcie. Kończymy live'a. No to dajmy mu kawy. Andis, z pracy pozdrawiam serdecznie, życzę udanej naprawy. Andis, ja Gargamel się postaram. To wie tylko Andis, ja i Discordowa grupa Discordowa. To wam wyjaśnię, bo tu się przejawia gdzieś, że pozdrawiamy z Discorda. To jest Discord Wielkiego Elektronika. Tatusia Chrzestnego, tego kanału, człowieka, który pomógł mi tutaj na starcie bardzo. I aby dostać się na Discorda Wielkiego Elektronika, to idźcie do niego na kanał i tam macie wszystko wyjaśnione. Tyle. Już po reklamie. Słuchajcie, no numer jest, bo młynek działa. Ja już tu jestem, zobaczcie, przygotowany. Co prawda wymienimy ten młynek, bo on nie działał. Teraz nagle ożył. No to coś z nim jest nie tak. Mam tutaj jakiś używany młynek sprawny, oznaczony jako sprawny. Ale dobra, no. Na razie wodę już rozlałem, nie widzicie, ale ten punkt programu mamy za sobą. No to mielimy. Bywa tak czasami, słuchajcie. Mógł się zaciąć, mogło się coś rozłączyć, zaraz będziemy to sprawdzać, no ale kurde żyje. Albo ja ten młynek już wymieniłem na żeby przetestować tą elektronikę, tak też mogło być. Trochę roboty mam, trochę na głowie mam, mogłem się zakręcić.
Co tam piszecie, moi drodzy? Ło, ale skrzypi. Ja ciebie włączam na TV, bo nie ma, bo nic się na DC, bo nie na się, co, Łukasz, co ty napisałeś? Ja ciebie włączam na TV, bo nie na się DC i ciebie. A, no tak, już wiem o co chodzi. Portal SFX, może ktoś mi podpowie, jak poprawnie założyć zawór trójdrożny. No ale gdzie go założyć? Bo to trochę mało konkretów. Arek, ketonal najlepszy zapach każdego 30-latka. 30 lat to jak ja bym miał 30 lat, to bym sobie inaczej życie ułożył. Ej, no zobaczcie jaką kawę zrobił, no ja to jestem w ciężkim szoku. Ja chyba wymieniłem ten młynek, teraz tak coś kojarzę. Dobra, rozbierzmy go, żeby nie było. Ekspresu na pewno nie pomyliłem, bo jest do niego włożony ten zbiornik. Zapalę wam nawet lampkę, żebyście zobaczyli. O, teraz to już nic nie widzicie. Widzicie? Mam zaznaczone, że ten zbiornik jest B. Przekreśliłem to od razu markerem, żeby... W ogóle może tak będziecie lepiej widzieć. Powiedzcie, lepiej jest tak z tą lampą? Dajcie znać. Bo może ja widzę dobrze, ale to wiecie, każdy monitor jest inaczej ustawiony. Może ja widzę dobrze, a wy widzicie źle. Mam podobne skrzypienie w DeLonghi, pisze Bartosz. Gdzie posmarować? Zaraz zobaczysz, dojdziemy i do tego. Ponieważ ja ten ekspres, jeśli uda się go uratować, a wygląda na to, że się uda, chcę wystawić na sprzedaż w pierwszej kolejności dla was za jakieś no lepsze pieniądze niż możecie go z niepewnego jakiegoś źródła kupić z ogłoszenia. No to on musi być na tip-top zrobiony. No nie tak? No tak. Skąd jesteś? Takie pytanie na Facebooku jest. Jestem obywatelem ziemi. W tej chwili jestem w Pruszkowie, a jestem z Kieleckiego, a jestem z Warszawy od lat. Niwona 692. Zawór idzie od grzałki i rozprowadza dopływ wody do zaparzania kawy i wody. Nie wytłumaczę ci tego portale SFX. Ja wiem, o którym mówisz. To nie jest zawór trójdrożny, tylko mówisz o tym grzybku, czyli to jest zawór zwrotny trójdrożny. No, nawet nie mam tego w głowie. Musiałbym to spojrzeć, a nie o tym jest dzisiaj live. Grupa na Facebooku, link jest w opisie. Zrób zdjęcia, pokaż i na pewno ci tam ktoś pomoże. Jeśli nie ja, to jest tam ekipa, która pomaga. Sinu Service, na. Jak nazywa się kawa z 3 espresso? Strzykawka. Badam! Wiem, co to za dźwięk. Tak jest. Dobra. Rozkręcamy bestię. Przygotowany dzisiaj. No, jak z tą lampką? Lepiej z tą lampką, bo nikt mi nie napisał. Bo ja ją mogę zgasić, bo ona mi świeci w oczy. Ale jak macie lepiej widzieć, no to niech zostanie. Cześć Krys 2B. Zmniejsz trochę ISO i będzie dobrze. Myślisz? Myślisz, Alicja? Ja wiem, że tam z tobą siedzi profesjonalny fotograf, więc ja się słucham ludzi mądrzejszych od siebie w danej kwestii. Is it good? Niech w oczy świeci. Dzięki, Jan. Krzysztof, cześć. Cześć wszystkim. Ej, zobaczcie, jakiego kejka zasadził. How dare you? Chce się rzec. Patrzcie, jaki kakę. No kurna, aż za drobno. No ale dlatego taka kawa wyszła. Lepiej jest. Jan Kowalski za ciemno. Siema Kofik, siema Sylwester. Właśnie, jakbyście nie wiedzieli, to mnie ochrzczono jako Kofik. Od Coffee Doctor jest Kofik. Mnie się podoba. Dobra, kręcimy dziada. Pokażę wam zaparzacz. Zaparzacz tu był zrobiony. Tak, to jest ten ekspres. On teraz chodzi beautiful. No jest przybrudzony, bo zrobiłem kawę, tak? Ale zaparzacz jest na tip-top z wyczyszczonym sitkiem, więc jego nie tykamy. Z prądu odepnij, aby kuku nie było. Dzięki, Sylwester. Słuszna uwaga. Uroki znajomości z DC. Kurna, jakoś mnie dobrze grzeje ten piecyk, a w ogóle nie słyszycie chyba tego piecyka pod spodem, nie? To taki piździpołek 500-watowy, który mi tu robi ciepło pod biurkiem. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra, rozkręcamy, no widzicie tutaj, o, zaschlaczki mleczne. Jakoś mnie nawet kręgosłup przestał boleć, to kurna jednak daje energię taki live, ja lubię live'y. Zaraz pokażę wam, dlaczego pytałem o ojca chrzestnego Spocksa Szymona z Wielkiego Elektronika, ale to zaraz wam to pokażę, bo jeszcze chwila. Może się tu pojawi bestia. Byłem u niego w sobotę, pogadałem, powygłupiałem się. Sino Service, 10 ziko i jestem nad Alicją, pozdrawiam, dzięki Śląsk. Sino Service, serwis automatyki przemysłowej, gościu ma
taką wiedzę, że ja to jestem mały żuczek. Ale miło się ogląda, miło się słucha. Słuchajcie, warto oglądać, jeśli się interesujecie takimi rzeczami, warto takich ludzi oglądać, takich ludzi słuchać. No bo poszerzacie swoje horyzonty, no proste. To samo jest z elektronikiem, to samo jest z innymi youtuberami z różnych branż technicznych. Ja lubię to oglądać, jak tylko mi czas oczywiście pozwoli, a z tym bywa różnie, słuchajcie. Jeszcze jedna. Cześć Piotr. Dobry wieczór, Aliens. Słyszymy, ale nie przeszkadza. No albo ja zamarznę i stracę puls, albo musicie ten szum wysłuchiwać. No niestety nie mam tu ogrzewania stałego, muszę się dogrzewać. Zaraz ten piecyk wyłączę, bo się robi ciepło. Dobra. Dobra. To tu, ała, moje plecy. Spoksik, Sylwester Spoksik chyba zajęty aktualnie u siebie. Ja wiem, czym on jest zajęty. Ciężką robotą, no ja się domyślam. Przecież to nie maletko. Nie maletko. Słuchajcie, 2010 rok, wrzesień. Komisyjnie na przepływomierzu i na pompie, teraz żebym ja nie przywrócił monitora. I na pompie, i na przepływomierzu możecie sobie spojrzeć, już wam ostrzę. Jest ta sama data, więc widać, że tutaj Fabrico, 25 czerwca 2010, tam widać ledwo tą dziesiątkę. I na pompie 17 września 2010, czyli ten ekspres ma ze 12 lat, można by powiedzieć. Lampo, nie czaruj. Ze 12 lat ma na pewno. Bardzo ciężko, Pan Spox 2 pracuje, dokładnie Łukasz. Pan Spox ten szum uspokaja. No mnie przede wszystkim podgrzewa Grzegorz. W ogóle cześć Grzegorz, bo nie wiem czy się witaliśmy. Słuchajcie, no widzę poprawę. Lewy górny róg monitora YouTube Transmission, prawy bok monitora OBS, ostrość, która mam nadzieję już problemy z nią sorry, skończyły się. Lewy dolny róg, widzę was. To może polecisz, Sylwia, kogoś od napraw pralek, bo muszę łożysko wymienić. Nie znam nikogo. Ja nie znam w ogóle. Z branży znam mało osób, a co dopiero z pokrewnych branż. Tak wygląda oto, już wam przybliżam, ten DeLonghi. Tak on wygląda we środku. Coś strzeliło, zaraz jak zgaśnie stream, to coś urwałem. No muszę jeszcze te kable tu poukładać, ale może się w końcu zbiorę, zorganizuję to drugie stanowisko pracy. I tu często o to pytacie, będziemy tam zaglądać. Tu to jest normalne. Tędy grzałka jest odparowywana do procesu spieniania, więc tutaj to obrasta, ponieważ tu jest plastik wsadzony w plastik, tu nie ma żadnej uszczelki, tu nie ma nic. Grzałka główna, tutaj prawdopodobnie trzeba będzie wyciągnąć tą grzałkę, silikonować tam. Wyłączyłem z prądu silnik, sterownik silnika, pompa z tyłu, membrana, bardzo prosty ekspres, zawór, bypass bezpieczeństwa, czyli jak się coś nam zapcha, to tym wężykiem poleci nadmiar ciśnienia. Z reguły to nie działa. Młynek, teraz mam zagwozdkę, czy go wymieniać. Będę to sprawdzał. Z drugiej strony elektronika. I tyle. Cała filozofia. Bardzo prosty ekspres, bardzo fajny ekspres, bardzo mało awaryjny ekspres lampo. Wiecie, lampa znowu pierwsze skrzypce chce grać. Ej, weź. Proszę cię. How dare you? Dobra. Siostro, nie ruszaj ostrości, jest dobrze. No, jak przybliżam, to muszę banglać tym ringiem, ale już niedługo. Dobra, zdejmijmy drugi bok. Bo tak jak mówiłem, chciałbym krócej, a wyjdzie jak zwykle. Na razie internet, wiecie, przede wszystkim widzę tutaj taki napis, doskonałe połączenie na panelu YouTube'a. I to jest kluczowe, bo tak jak zerwało któregoś live'a, to tam już było czerwono, a ja sobie gadałem radośnie do was. No tu elektronika, właściwie wielkiej filozofii nie ma, tu pająki. To jedyne. A w ogóle to wam pokażę, bo nie będę czekał na Szymona. Zobaczcie. Zobaczcie, co dostałem. O! Prezenty od taty. Ładna, prawda? Brzuch wciągnę, żeby nie było. Hamowy. No. Nowa współpraca, słuchajcie. Płaci jak porąbany. Już fakturę wystawiłem tam, wiecie, za promowanie kanału. No zobaczymy, czy zapłaci, bo on nie płaci najczęściej. Oczywiście to jest żart, to nie jest kwestia współpracy, my się znamy, widujemy.
Ja go lubię, nie będę się wypowiadał za niego. Mówił, że mnie lubi, ale czy mówił prawdę, to nie wiem. Dobra, słuchajcie, wyciągniemy windę. Tu ktoś pytał, nie pamiętam kto, co trzeba przesmarować, jeśli hałasuje ten Express DeLonghi. Ten czy każdy inny, winda jest podobna. No to zaraz pokażemy co. Rozbieramy go, słuchajcie, rozbieramy go. Obieramy go ze wszystkiego, co się da. Grzegorz, reklamy niestety będą. YouTube ma nową politykę. Nawet... Krzysztof, dziękuję, fajna koszulka. Nawet podczas live'ów, kiedyś tego nie było. Teraz generalnie albo chcesz mieć zasięgi, albo nie chcesz mieć reklam. Więc sorry, te reklamy będzie to YouTube sam wrzucał. Nie mamy na to wpływu jako twórcy, jako gadacze do was. Ja po prostu nawet nie widziałem, że poleciała reklama. Mnie się to nawet tu nie wyświetla. Tak jest, tak. Po prostu musimy z tym żyć, słuchajcie. Albo YouTube Premium, którego ja też nie mam jeszcze. Cały czas się zbieram do tego YouTube Premium, żeby sobie kupić. Albo niestety musimy żyć z tymi reklamami, no. Takie są realia. Takie są realia, YouTube kładzie na to naciski. I tyle, no i trzeba z tym żyć, słuchajcie. Bo na poprzednich live'ach Krzysztof pisze, że nie miał żadnej reklamy. Na poprzednich live'ach tych reklam nie było, a więc albo masz YouTube Premium, albo zaraz ci się pojawi. No to... No tak to jest skonstruowane, słuchajcie, i możemy tu narzekać. Ja też te reklamy u innych twórców oglądam, no i... Słuchajcie, my jako twórcy żyjemy z tych reklam, także... Miałem kiedyś takie pytanie od YouTube'a, ankieta jakaś mi się wyświetliła, czy jesteś za wyświetlaniem reklam, czy nie? No i mówię, ale zależy jako kogo mnie pyta ten YouTube, bo jako widza to nie oczywiście, ale jako twórcę, no to tak. Tak jak mówię, tak to działa, nic na to nie poradzimy, słuchajcie. Lecimy dalej, bo chcę i windę wyciągnąć i wszystko. Andrzej Tomczyk, jakby coś, myślę nad piosenką Gargamela. Refren już niby mam, ale gorzej ze zwrotkami. Andis tutaj z pracy. Andis pracuje w Czechach. W tym kraju. Andis to jest tutaj nasz piosenkarz. Fajne układa piosenki, sympatyczne, zawsze jest śmiesznie, także... Przypominam Discord, ale to kanał Wielki Elektronik, tam sobie zajrzyjcie. Jezu, jakie to posklejane jest wszystko. Dobra, wyłączam ten piecyk, bo mi przypala nogę. A o tej reklamie. No, czekamy. Zobaczymy, czy się poczuje. Tam grupa Discordowa. Dajcie Szymonowi Spoxowi cynk, że tutaj promocja kanału już była. Dobry wieczór, Mariusz. Dobry wieczór. Dobra, ja się muszę trochę skupić na tym, co robię. Bo tak to ten ekspres nie będzie miał gwarancji. Ściągamy. Ściągamy, tu są takie zatrzaski. Jeden. Takie otwory tutaj idealnie na śrubokręt. O, czapka zdjęta. Kurna, jak ja mam tu bałagan, to dobrze, że wy tego nie widzicie. Szykuj się na gliwicę. Don't let daddy know, 25 listopada, bilet mam kupiony. Jedziemy. Jedzie Spox, jedzie ekipa widzów, jadą moderatorzy. Alan Walker, 25 listopada, Arena Gliwice. Spadła zawleczka. Gdzie spadła? Ona nigdy, słuchajcie, nie leży tam, gdzie spadła. Poczekajcie, robię zejście do podziemia. No i gdzieś poleciała, cholero. Jak nieby coś nie upadło, a to jest ważna zawleczka, co prawda ja mam gdzieś te zawleczki. O! How dare you! Mamy to. Widział reklamę twoją. Widział. No i co? I co? I co z tego, że widział? Dobra. Mamy odpięte. Wyciągamy dyszę. Tu są w środku dwie uszczelki, ale to nie w tej chwili. Jakie to jest sklejone tutaj wszystko, słuchajcie. No. 12 lat minimum. To nie jest świeży ekspres. Może wykręćmy też ekran, tylko to już zróbmy śrubokrętem. Ekran, panel tak naprawdę. Co tam? Cel zresetuj, Spox mówi. Zresetuję cel, przyjdzie na to moment. Lecimy do 200%. Słuchajcie, to nie jest jakieś tam dla mnie kluczowe, jasne, fajnie, że wpłacacie tipy, fajnie, że doceniacie to, co pokazuje, że jest jakiś ruch, ja się cieszę z tego, ale
Kluczem tutaj są filmy dla was. Pieniądze wiadomo też są ważne, to nie są tanie rzeczy, aparaty, kamery, obiektywy, szmery, bajery, ale ja ten cel zresetuję, jak dokonam za niego zakupów, a mam nadzieję, że do końca miesiąca to się wydarzy. Monitor już kupiony, on kosztował 1300 zł, nie pamiętam. Mam na niego fakturę. Wszystko to będziemy tutaj robić tak, jak sobie to wymyśliłem. I tyle. Daniel, i zdezynfekuj to, co spadło. To jest nawiązanie, słuchajcie, kiedyś dostałem taki komentarz pod filmem, bo mi upadła śrubka na podłogę, że powinienem ją dezynfekować, taką śrubkę po upadku na podłogę, no bo przecież tam są bakterie, nie? Prawda, tu też są. No cóż, specjaliści YouTube'owi, sami wiecie. Nie drążmy tego tematu. Wyleweczka. Wielkiemu przekazano, jakie tutaj newsy idą. Doktorku, mam pewien pomysł, jeśli chodzi o ten twój internet, tylko musiałbym poznać dostawcę. Polkomtel 5G. To odpowiadając Łukaszowi. Sylwia, a tu widzę, Alicja tłumaczy. Nowa polityka YouTube, nawet na live'ach są reklamy z pozycji YouTube, po wykupieniu premium ich nie ma. Dokładnie, to już mówiłem o tym, nie będę powtarzał. Taka jest polityka YouTube, chcemy korzystać z tej platformy, to jest na zasadzie dostosuj się. No i tyle, i tak jak ze wszystkim, no chcesz gdzieś wykorzystać daną platformę, no to się dostosuj. No, takie są ich warunki, przymusu nie ma, przecież nie musimy nagrywać na YouTubie. Co prawda nie ma alternatywy, no ale robimy to dobrowolnie. Artur, ile bakterii jest w jelitach. Idziemy w niebezpiecznym kierunku, Artur. Ej, no nie zdejmę tego. Andis. Co by tego prywaciarza z topki zepchnąć? Dzięki, Andis, tak czekałem, aż go tutaj przeskoczysz, prywaciarza. Dziękuję, Andis, wariacie. O wilku mowa. No, to jednak jest posklejane, słuchajcie. To się wszystko tutaj trzyma na wodzie, na parze. No chyba, że ja czegoś nie wiem, ale tu nie ma. A no bo tu zobaczcie, jakie tu jest uklejone to wszystko. Widzicie? To się na tym trzyma. Taka kawa zaschnięta z wodą wieloletnia. No to działa jak klej. Arek W, 160. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co... A, 160 osób. Ja już widzę, że 170. Ten licznik się aktualizuje co minutę. Nie zdejmę tego. Dzisiejszy live. Będziemy patrzeć, jak nie zdejmować... Czy ja czegoś nie odkręciłem? No nie, no wszystko jest odkręcone. O co tu chodzi? Czemu to nie chce zejść? Aż tak się skleiło? Naprawdę? Jak wam takie coś nie chce zejść, teraz będzie trochę głośno. Ostukać tylko miękkim. Niech to się porozkleja trochę. Andrzej, mykam do pracy. Koniec, pozdrawiam. Pozdrawiam, Andrzej, miłej pracy życzę. O, widzicie? Ostukane. No i zobaczcie, no to jest lampo. Kurna, mistrzyni. Ja wiem, że ty karierę chcesz na YouTubie zrobić, lampo, ale to wszystko się klei. I tyle, i to się trzyma. To oczywiście wszystko do mycia. Ja nie będę pewnie tego ekspresu dzisiaj składał do kupy. Jezu, jak mi ciepło. Dobra, wiem, płaci mi za to. Lampa ma parcie na szkło, dokładnie, Jakub. Mapek Studia, witaj doktorek. Jakie tam prace naprawcze masz dzisiaj na stole? Dzisiaj ratujemy ekspres przed śmietnikiem i wygląda na to, że się uda, bo on jest przeznaczony do elektrośmieci, no ale ja postanowiłem, że dlaczego mamy go wyrzucić, jak ktoś może jeszcze z niego pokorzystać? No bo tak, no. Mówiłem już to wcześniej, powtórzę, podobała wam się idea ratowania tej Melity 10-letniej, która była tam w promocyjnej cenie i ten ekspres też będzie w promocyjnej cenie. Nie znam, nie ustaliłem jeszcze żadnych zasad, czy zrobimy to kto pierwszy, ten lepszy. Przede wszystkim to trzeba go zrobić na tip-top, wyczyścić, wycenić i tyle. Ja, słuchajcie, generalnie nie zajmuję się naprawianiem takich ekspresów na co dzień, bo ja mam serwisu takiego bieżącego bardzo dużo i takie ekspresy z reguły u mnie stoją na kupce pod tytułem wyrzuć mnie. Ale odkąd jest YouTube i tak jak mówię, ta idea wam się spodobała, no to ja mam temat na live'a czy na film i temu ekspresowi można dać drugie życie, bo ja na co dzień, tak nazwijmy to w trakcie pracy w dzień, nie mam czasu na takie rzeczy, bo ja zajmuję się stricte serwisem. Generalnie, no wiecie, na tym się jakby core biznesu zbudował na tym, że takie ekspresy naprawiamy.
i sprzedajemy, kupujemy jakieś tam uszkodzone i sprzedajemy, to jest całkiem dobry biznes, tylko to trzeba się na tym skupić, słuchajcie. Zrobić sobie jakiś salon sprzedaży, zajmować się sprzedażą, obsługą gwarancyjną i tak dalej. No ja nie mam na to czasu. No ja akurat wybrałem jak to powiedzieć, moim korem, nie potrafię znaleźć słowa polskiego, działalności jest serwis. Ktoś może sobie jako core swojej działalności, wiem, angielszczyzna, nie mogę teraz znaleźć słowa, jestem tutaj od 7 rano, słuchajcie, jest naprawa, nie sprzedaż. Można te ekspresy naprawiać, naprawdę można takie ekspresy w dobrej cenie wyrwać z drobnymi usterkami, naprawiać, sprzedawać, no ale do tego jest potrzebna cała opieka posprzedażowa. Co tam piszecie ciekawego? Siemanko panie Kofik, siemanko Sebastian. Cześć wszystkim, cześć Bartek, cześć Janek, Mapex. O, widzę, że wspierasz wielkiego elektronika. No kurna, wiesz jakie on hajsy płaci? Myjka parowa pomaga przy takich sklejeńcach. Pomaga, jasne. Cześć wszystkim Rastel, cześć Rastel. Coffee Doktor, podstawą. Artur, dziękuję. Właśnie core biznesu, czyli podstawa biznesu. Tego słowa mi zabrakło. Podstawa, źródło. Kurna. Ale mam tu polonistów. A jak się mówi? Nie spoilować czy nie spoilerować na przykład filmu czy gry? Co przycięło? Jak przycięło? Nic nie przycięło. A może? Nie, no mam 10 000 kilobitów cały czas. Chyba jest ok, ale jakby przycinało, to sygnalizujcie. Pamiętajcie, że to internet 5G jest, znowu mnie nos swędzi, że to internet 5G, więc on może przycinać, no. Tak widzę, że tu tak między 9 a 11 te kilobity skaczą. Janek, to prywociarz się dorobił, płaci kasę za reklamę. Oczywiście pamiętajcie, że ja żartuję, nic mi nie płaci. Widzieliśmy się w sobotę i sprezentował mi, ale powiem wam, że świetna jest ta koszulka. Wiem, że kanał dotyczy Coffee Doktora, ale tak jak zawsze powtarzam, pola masowe to akurat nazwa grupy. Jakbym zdjął bluzę, to z tyłu mam wielki elektronik na plecach. Nie ma go tu, tylko napis. No i tyle, no zresztą Szymona nie trzeba promować, on ma taki kanał, że... Ale zapraszam, jeśli ktoś nie zna Wielki Elektronik, zapraszam. Gadu gadu, a może by tak gołąbka, mamo! Tych twoich gołąbków to już w smaku nikt nie pamięta. Ale dziękuję. Gołąbki od mamusi zawsze na propsie. Słoiki przywiozłem. Janek, wiem Bartek, że żartujesz, ale prywaciarz to prywaciarz. No nie da się ukryć, no. Co mi tu wibruje? Proszę mi tu nie wibrować w telefonie. Odkręcam tą grzałkę, bo tu będziemy Silicon Baby. Jakub, Szymonowi wyślij koszulkę z Coffee Doctor. To myśmy się widzieli, ale ja nie mam koszulki z Coffee Doctor. Ja daję całego siebie zawsze. Bez zbędnych koszulek. teraz do mnie dotarło, jak to zabrzmiało. Nie ciągnijmy tego tematu. Andis na pierwszym miejscu. Top Donator. Dziękuję Andis. Spox 2 również dziękuję, ale Andis cię przeskoczył. Co słychać jak mija dzień? Cześć Damian. No jak widać, no. Robota. Robota. Mam patent na tą śrubkę, zresztą powiększę wam widok na ten ekspres. Wiem, kręcę Daniel ostrością, wiem. Tu sobie wkładam taki śrubokręcik i na pełnym biegu... O, i teraz śrubokręcik wkładam w gwint tego wkręta i wyjeżdża dalej. Daniel, zapraszam na fasolkę po bretońsku swojskiej produkcji. Jadłem fasolkę w zeszłym tygodniu, ale kupną, więc to w ogóle nawet nie ma podejścia pewnie. Znaczy na pewno nie ma podejścia do domowej fasolki, to bez dwóch zdań. Kurna, ty mnie Daniel tam kusisz, żeby tam do to mazowieckie Podlasie przyjechać. To się wydarzy. Rafał, hej, szybkie pytanie i dlaczego? Odkamieniacz oryginalny, jasne, a filtr do wody musi być oryginał, czy może być zamiennik, a na przykład troszkę częściej, Dynamika Plus. Wiesz co, z zamiennikami jest o tyle problem, że nigdy nie wiesz jakiej jakości jest ten zamiennik. Odpowiadam tutaj Rafałowi. Ja bym uważał z zamiennikami. To już lepiej sobie kup dzbanek filtrujący typu Brita, tylko na przykład Duffy, bo jest dużo tańsze. W Bricie płacisz za nazwę. I... Ej, tu jest uszczelka. Nie, to nie uszczelka. I tak korzystaj, bo z zamiennikami filtrów bywa różnie. Mogą męczyć pompę. Ło, tu się dzieje.
A tu widziałem jeszcze jedno pytanie. Słyszałem o twojej kawie, Michał Leks. Słyszałem o twojej kawie, jest możliwość zakupu i wysyłki do Bydgoszczy. Jest możliwość wysyłki tylko i wyłącznie do paczkomatu. W opisie filmu masz, Michale, adres mailowy. Zaraz ci tu pewnie któryś z moderatorów też ten adres mailowy napisze. Napisz mi maila, że chcesz poznać informacje na temat kawy, tej, którą tu widać, czyli czerwonej i zielonej. I ja ci wszystko w mailu napiszę, co i jak ją można kupić. A Daniel, jeśli możesz, to wrzuć maila tego firmowego. Tylko nie pomyl! biuro@coffeedoctor.pl. Dokładnie, napisz mi tu, Michał, maila i ja ci wszystko w odpowiedzi jutro pewnie, bo dzisiaj to już nie siądę do maili. Wszystko ci odpiszę. Tu jest nawet jak na tyle lat, powiem wam czysto, to są wszystko osady kamienia, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Oczywiście ja to najpierw tu zrobię trochę porządku, bo jak pewnie zaraz zobaczycie, tu się już robi bałaganos. Mam nadzieję, że ja tu nie rozpierniczę wszystkiego. Wytrzyjmy tu trochę, tutaj to spsikajmy. Niech to już sobie tu moknie, zaraz będziemy to wycierać. To samo tu, to są wszystko osady kamienne, to samo tu. Tym się nie ma co przejmować, to jest tylko porośnięty kamień. To też nie chodzi o to, żeby wiecie, ten ekspres wyglądał jak nowy. To absolutnie nie o to chodzi. On ma działać, on ma być w 100% sprawny i tyle. Już zrobione, skopiowałem tym razem. Dzięki, Daniel. Robusta trafia w gusta. No słuchajcie, teraz tak, czerwona kawa to jest 60% arabika, 40% robusta, dosyć goryczkowa. Zielona kawa to jest 85% arabika, 15% robusta. Ona nie jest ani gorzka, ani kwaśna. Taka w sam raz. Ja piję głównie tą zieloną, chociaż ostatnio wtłaczam czerwoną. Dobra, zaschło mi w gardle, więc czynię honory. Od Alicji i Daniela kubek, który dostałem razem z technomieczem. Ale technomiecz na razie w kąt, bo nie to jest kluczem. Dawka kofeiny i tauryny. Mapex, a co była w topa i się pomyliłeś? No, tą moją nazwę Coffee Doctor to przerabiają na wszystkie strony, a ten problem z tymi 2 literkami F i 2 literkami E, to nawet ja miałem długi czas w filmach, błąd sam zrobiłem. No bo zrobiłem, no. Wasze zdrowie. Od razu mówię, to nie jest reklama Monstera, chociaż powtarzam to na każdym live'ie. Nie mam nic przeciwko, bo lubię. Zastanawia mnie tylko zawsze, dlaczego w tych energetykach bez cukru, te energetyki bez cukru są 60 razy słodsze od tych z cukrem. To mnie zawsze niszczy. Słodzik? Ochyda. Ale piję. Dobra, wyciągamy windę, słuchajcie, więc tak, to sobie tutaj wywijamy. Delikatnie, żeby nie pozałamywać wężyków. No i lecimy po kolei, słuchajcie. Dajemy bliżej, żebyście widzieli, co ja robię. 190 osób, ale się was zleciało. Tego nie wykręcę wkrętarką, więc lecimy po kolei. Jest tych wkrętów tu trochę do wykręcenia. One sobie będą tu spadać, ale lecę po kolei ze wszystkimi. Janek K. Bartek, czy twoją kawę da się pić bez cukru? Bo nie słodzę. No jak? Jak można kawę słodzić? How dare you? Czy no ta zielona jest taki smak zbalansowany. Jak najbardziej, a jeśli lubisz jeszcze cappuccino, to jak spienisz mleko, to już w ogóle ona jest słodziutka. Natomiast no smakuje jak kawa bez cukru. No nie jest gorzka, ale słodyczy w niej nie ma, jak nie posłodzisz. Więc jeśli ja tylko piję jedną i drugą bez cukru. O, i tylko 60 lajków pisze Grzegorz. No, 195 osób i tylko 60 lajków. Łapki w górę! Poproszę, jeśli można. Człowiek tutaj walczy, a tu taki brak docenienia. To oczywiście żartuję. Chcecie, dawajcie, nie chcecie, nie dawajcie. Ja sobie tą grzałkę, słuchajcie, nie widzicie, teraz podjadę wyżej. Lampa zaraz będzie wpadać na pierwszy plan. O. Ja sobie tą grzałeczkę tutaj wypnę, może tutaj, żeby tutaj czegoś nie odwalić z tym wężykiem. Jak mi się to uda oczywiście, to nie jest takie oczywiste. Wiecie, ja mam teraz bardzo nienaturalną pozycję, mam bardzo wysoko stół, generalnie byłby pół metra niżej, no ale te filmy, te live'y służą temu, żebyście wy widzieli, ja to mam to w głowie. Spoks. Panie, weź się za robotę, bo my z Mieciem już czerwoni od przebudowy stanowiska. Andis, pozdro.
Szymon! Żeby nie było! Au! Dobra, wracamy do ekspresu, bo mnie tu chłopaki donate'ami wybijają. Dziękuję Spoksiu. Przebudowuj to Spoksiu stanowisko, bo mnie to, mówiłem ci, słabo już na sam widok tego, co ty tam robisz, a jesteśmy z Szymonem w stałym kontakcie, słuchajcie. Jak oglądaliście wczoraj, to widzieliście, jaką miał ładną koszulkę, prawda? South Park. No ukradł mi, no byłem w sobotę, zerwał ze mnie. Nawet nie wiem, czy zdążył uprać do tego filmu wczoraj. No ale co ja mogę, no. Większy jest, młodszy, ale większy, silniejszy. Ma miecia do pomocy. No nie mogłem, nie miałem szans, słuchajcie. A cukier do zacieru? Jest, co wy tam już bimber pędzicie na czacie? Bez cukru i bez wody. Dobra, nie nadążam tam za wami. Witam. A Janek, ja zawsze kawę bez cukru, ja tylko bez cukru. Kawa z cukrem to już napój kawowy, słuchajcie. Kawa jest ziarnista do samodzielnego mielenia. Tylko kawa ziarnista, ja nie uznaję gotowych kaw mielonych. Można sobie zmielić samemu. Testowaliśmy z Alicją i z Danielem w trasie. Mielona, parzona w sposób tradycyjny, babciny, czyli parzucha, jak ja to nazywam. Też jest ok. Ej, co tu tak wszystko pływa? Co tu się dzieje? Skąd tu tyle wody? Panie kochany! Z grzałki się wylało. No. W sumie logiczne, słuchajcie. Dobra, to mamy wyciągnięte. To jeszcze siedzi. Muszę te przewody wszystkie uwolnić. No, 199 osób. Kiedy pyknie 200? Gdzie można zamówić kawę u ciebie? Andrzej, napisz maila, jak sobie przewiniesz czat wyżej, jest mail do mnie, napisz mi maila, chciałbym poznać historię twojej kawy, znaczy chciałbym kupić kawę, śmieję się teraz, ja ci wszystko odpiszę jutro pewnie na maila, ponieważ ja nie prowadzę sklepu, nie mam na to czasu, kawa była tylko dla klientów i dla widzów, no i dużo was tą kawę kupuje, co mnie cieszy, bo jest naprawdę zacna. Dalej trochę, bo teraz musi mi być już dużo wygodniej. I jeszcze z tego, co ja pamiętam, tu jest śrubka schowana, Spox 2, How dare you, SPD, koszulka Prima Sort, no kurna najlepsza, pola masowe, wiadomo. Tej śrubki nie zobaczycie, ona jest tu schowana, będziecie widzieć, jak ją wykręcam. No nie ma opcji, żebym wam tą śrubkę tu pokazał, ona jest tam, za silnikiem schowana, też trzeba ją wykręcić, ona jest krótsza od tych wszystkich śrubek. Daniel Gorczyca, do Gliwic też zabieramy parzuchę czerwoną i zieloną i cytrynową. Też zabierzcie parzuchę cytrynową. Koniecznie. Będziemy jedno drugim popijać. O, Andrzeju, widzisz, tam ci już Daniel napisał. Ja się zapatrzyłem w ekran, dziś mi śrubka spadła, ale zaraz ją znajdę. Tu mamy odkręcone i jeszcze, żeby wyjąć tą windę, musimy odkręcić jedną śrubkę od środka, więc grzałka w dłoń, idziemy na drugą stronę, słuchajcie. Lampa trochę bardziej po ludzku. Jaka tam parzucha, jaka po turecku, plujka i tyle, ale dobra. I tutaj w środku, mój kotku, też musimy odkręcić oczywiście prowadnicę zaparzacza, do której potrzebuję tutaj śrubokręta do zadań specjalnych. Te dwie takie duże śruby, widzicie, ja tam... Ała! O, 200 osób. Miło mi, dziękuję za liczne przybycie. Kręcimy. To są śruby na kleju do gwintów, więc one tak lekko nie idą i dobrze. Czy ona się w ogóle wykręca? Wykręca się. Już idzie lżej, więc mogę trochę przyspieszyć. Rastel, a ta w promocji za 50 zł dostępna? Ta w promocji nie ma jej obecnie. Ale nie, my się śmiejemy, że mam też kawę odkurzacinę, tak to nazwali widzowie i chłopaki na Discordzie. Odkurzacina to jest zestaw, mieszanka niepowtarzalna z miesiąca mojego odkurzania odkurzaczem z ekspresów. Tam są też śrubki, słuchajcie, no niepowtarzalna mieszanka, nie da się ukryć. Kręcimy, Jezu, co to się tak długo odkręca? Czy ta śrubka nie jest... Ej, bo ona się... Coś tu mi się nie podoba. Czekajcie, wezmę to trochę do siebie. No tak, ta się wykręca, a ta druga nie bardzo. Czyżby był gwint zerwany? To by było słabe. No coś tu się te wkręty nie wykręcają. Dlaczego? Ciekawe. Ciekawe. Dlaczego to tak słabo tutaj idzie?
Tak jakby były gwinty pozrywane, słuchajcie. Dziwna sprawa. Muszę sobie jakoś podważyć tutaj tą prowadnicę, bo to naprawdę pierwszy raz się spotykam z czymś takim, że kręcę tymi wkrętami, a one się w miejscu kręcą. Muszę tu jakoś to podważyć. No to ani drgnie, słuchajcie. Czy ja śrubokrętem kręcę w kółko? No nie, no śrubką wkręcę. Ale to nic nie wnosi do sprawy. To jest jakieś dziwne co najmniej. To jest co najmniej dziwne. Czyżby był problem z windą? A mogę dokręcić? Aha, co mogę tak kręcić, słuchajcie. Dobra, bierzemy wkrętarkę. Nie, wkrętarką tego nie zrobię. Coś tu było kombinowane w tym ekspresie, słuchajcie. Może tak być jak piszesz, Rastel. Nasi już tam narobili bałaganu. Mogło być tak, że ktoś pozrywał gwinty i na kleje wkręcił. No i to się jako tako trzymało. No pierwszy raz mam taki przypadek, że to nie chce wyjść. Zawsze mogę to, słuchajcie, wyrwać. Mam takie prowadnice. No ale spróbujmy. Aż mi się ciepło zrobiło. Jak to wyciągnąć teraz? No jak tego nie wyjmiemy, to nie wyjmiemy windy. No gwint zerwany, no to już wiemy. To już wiemy, tylko teraz czekajcie, ja się tutaj jakoś spróbuję. Chociaż żeby ta śruba poszła. Wiem, że robię teraz rzeźnię, ale to nie ma większego znaczenia. Ja się muszę tu jakoś... Trochę ona puściła. Dobra, wiecie co? Jeszcze tu powinna być śrubka, ale ona jest pod windą. O, wypadła ta, której szukałem. Mamy. Irreversible. Mam tego krupsa akurat, ale średnio zadowolony jestem, bo coś tego smaku nie ma kawa. W sensie mocy regulowałem według twoich preferencji i temperaturę ustawiam i by trochę zmienił smak. No. Ja o krupsie to wiecie, jakie mam zdanie. Nie będę już tutaj artykułował go ponownie. Chcę się jakoś zaprzeć, żeby ruszyć te wkręty. Może, wiecie co, może ja tu wjadę. Chciałbym, żebyście chociaż cokolwiek widzieli, co ja tu rzeźbię. Zdejmie zegarek, żeby go nie zniszczyć do reszty. Spróbuję jakoś te wkręty podważyć. Czy to jest dobry pomysł, nie wiem. Ale masakra, no powiem wam, że nie miałem takiego przypadku. Naprawdę. Zawsze to łatwiej lub gorzej wychodziło. Mamo, ale po mocnej, niesłodzonej kawie spada raptownie cukier i mogą być drgawki. Dobrze czymś słodkim przekąsić, na przykład tyrajmisiu. No, zwłaszcza po 8 tych kawach bywają drgawki, coś o tym wiem. Teraz to się zastanawiam, czy tą windą nie podjechać wyżej. Może tak zróbmy. Ona będzie teraz, będę ją palcem kręcił godzinę. Ale... Czy ja tu jakoś dojdę? Bo jak podjadę wyżej, to będzie mi łatwiej się dostać do tych śrub. Więc mogę teraz poczytać, co piszecie. Czy to jedzie w górę, czy to jedzie w dół? W górę. Arek W. Twój core to twoje główne PKD. A ja nawet nie pamiętam, jakie mam główne PKD. No jadę windą, Jacek, do góry, tylko robię to palcem, to wiecie. O 21 będę wyżej. Windą do nieba, jak to szło? Uchwyt do krętarki, zakręć na łeb wkręta. No tak, ale to... Damy, ja to tak robiłem, damy radę. Teraz nie mogę palca trafić. Słuchajcie, no tak na upartego, to ja nie muszę tej windy ściągać. I może się okazać, że przy tym zostaniemy, no. Jak mamy to wszystko rozerwać, to można tego nie ruszać, wyczyścić z tej strony. Andis, Spox, tak się nie robi. Jezu, Andis, wariacie, dziękuję. 2 wariatów się spotkało po raz kolejny. No Andis to już klocka przekroczył, to świr.
Ale pozytywny, żeby nie było. Andis jest bardzo w porządku, bardzo sympatyczny gość. Wiecie, są tacy ludzie, których się lubi od razu. Mimo, że się osobiście nie znamy z Andisem, tylko znajomość internetowa. Jest pozytywny gościu, zakręcony. I dobrze, bo takich ludzi jest mało, a powinno być więcej. Dobra, słuchajcie, ja tu rzeźbię dalej. O, tu mam jakiś punkt zaczepienia. No teraz będziecie mało widzieć, ale wiecie, chciałbym to wzruszyć. No nie, no to jest wyrypane na amen chyba. O, czyżby poszło? Czyżby trochę poszło? Czekajcie. Może spróbuję teraz z tą drugą. No gdzieś ty tu właził. Co piszecie? Podłącz zasilanie. No mogę to zrobić właściwie. Tylko czy to mi coś da, że ona do góry podjedzie? Bo wiecie, ja się cały czas zastanawiam, czy to mi coś da, czy to mi coś zmieni w obecnej sytuacji. Nie mam pewności. Czekajcie, spróbujemy. Spróbujemy. O, tu jakby się ruszyło. Puści skubana, no. Puści albo nie puści, tego nie wiemy. Na razie to tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ja tam coś mógł podłożyć, czekajcie, ja tu mam różne narzędzia tortur. O, spróbujemy tym. Mam taki haczyk. On by mi wszedł pod tą śrubę. A nawet chyba się to może udać, albo i nie. Nie, no to w ogóle nawet, nie no, podkładka się już rusza, słuchajcie, podkładka się już rusza. Kurde, no takiego problemu to się nie spodziewałem, powiem wam. Muszę tą lampę tu jakoś, o, może będziecie mieli teraz prześwietlone i trochę zasłonięte, ale ja muszę widzieć, co ja robię. Co prawda nie widzę jeszcze, o, coś tam widzicie? Coś tam widzicie. I to podważył, ale to w ogóle nie podejdzie tutaj. Norbik, znamy się tylko z widzenia i jedno o drugim nic nie wie. Pozdro od kociaków. Pozdro Norbik. A, Norbik, Maine Coony. O! Wiecie co? Jest dla niej nadzieja. Niewielka, ale jest. Mi się tutaj wbił jakoś. Jeszcze inne narzędzie tortur wezmę. Miałem tu takie płaskie gdzieś. Haczyk. O. No chociaż trochę tą śrubkę ruszyć. Ja wiem, że to nudne. No ale walka trwa. Albo się złamie narzędzie tortur. Jeszcze się nie złamało. Walka trwa. No i widzicie, to są takie niespodzianki serwisowe. To jest dobry przykład, że wiecie, no tak naprawdę już dawno te wkręty powinny być wykręcone. I już powinniśmy tutaj czyścić windę. A tu o, niespodzianka. I co poradzisz, jak nic nie poradzisz? Takie to jest czasami złośliwe. Jeszcze może, o, mam pomysł. Tu mogę się wbić. O, to najwyżej rozwalimy życie. Tak to bywa. Może w tą stronę. Chcę po prostu naprężyć to do przodu, żeby ten wkręt trochę poszedł do przodu. No nikuta to nie idzie, słuchajcie. Muszę pomyśleć chwilę. Celowe zagranie, żeby live był dłuższy. Ta, Mariusz, bo ja marzę dzisiaj z bolącym kręgosłupem o dłuższym live'ie. Naprawdę. Takie to są, tak jak zacząłem mówić, niespodzianki serwisowe. Tak a propos niektórych, że mówią, a to 5 minut, co to wyjąć, zaparzacz, panie, sekund 5. A potem trzeba rzeźbić, albo wziąć diaksa i to wyciąć w cholerę. No ni cholery to nie idzie, słuchajcie. Ni cholery. Niech ja pomyślę. Niech ja pomyślę, co my tu możemy zrobić. Może jeszcze poluzuję tutaj ten wkręt, który się tu pojawił. O.
Tak zwany ząg, dokładnie Rastel, tak zwany ząg, złośliwość rzeczy martwych. Nie wyrwę tak tej śruby, kto to tam pisze, Grzegorz, to nie pójdzie tak łatwo, nie złapiesz tego, ale dobra, teraz zaczęła winda trochę latać, o. Nie wiem, czy będzie co zbierać z tej windy, słuchajcie. Także się okaże, że nagle jest winda do wymiany. Windę też mam. Tu jest wykręcone. Czekajcie, jest plan. Najwyżej to wyrwiemy. No nie ma innej opcji, słuchajcie. Jeszcze tą śrubkę bym chciał stąd wydobyć. Zróbmy tu trochę porządku. Napijmy się nektaru. Kas. Bartku, mógłbyś podać rozmiary uszczelek do dynamika, do zaparzacza i spieniacza, bo przeglądane na Norti są różne rozmiary i różnica jest coś około milimetra. Nie wiem. Ja nie znam takich rzeczy. Ja po prostu do konkretnego modelu dobieram. Musiałbym teraz znaleźć suwmiarkę i mierzyć tą uszczelkę, a... No... Trzeba to sobie sprawdzić na Nord. W tej chwili ci nie powiem, bo ja nie mam... Ja wiem, wy pytacie o takie rzeczy, zakładacie, że ja w głowie mam takie rzeczy, a ja nie mam takich rzeczy w głowie, bo ja sobie biorę serwisówkę i w serwisówce mam konkretne symbole do konkretnych uszczelek, także... No nie w tej chwili. O, widzicie, to wyłazi. Podejrzewam, że te gwinty są na dobre zerwane. One co prawda mają tylko trzymać, tam nie ma aż takich przeciążeń w tą stronę. No ale próbujmy. O. Nazwijmy to połowicznym sukcesem. Jedną ręką ciągnij windę, drugą kręć śrubkę. Tak jest, Sebastian. Nawet nie trzeba było kręcić. No jest wyjęta. Zaraz zobaczymy, jak te gwinty tu wyglądają. To jest, powiem wam, ciekawe. Takie gwinty pozrywane. Dobra, czekajcie. Winda tu. To wszystko niech sobie leży. Już wam pokazuję, co tu się wydarzyło. To muszę to w dobrą stronę kręcić, bo ja już się zamotałem, co gdzie jest. No i co? Oto sytuacja na froncie. Jeszcze się śrubki sypią, to jest nieważne, już wam ostrzę. To jest ten element, z którego próbowałem te śruby, nie w tą stronę ostrość, te śruby wykręcić. No i to generalnie będzie do wywalenia, jak znam życie. Ej, one kurna, to jest dziwne, bo ten gwint tu dobrze wygląda. To jest ciekawostka. No teraz to ładnie pracuje. A, zobaczcie, to nie gwint się uszkodził. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. One się rozkleiły w środku. Patrzcie, całe to kółko, które jest nagwintowane, się kręci. Widzicie? Nie miałem szans tego wykręcić. Kaska, gdzie jest dostępna ta serwisówka dla amatorów akrobatów? Nie ma dostępnych serwisówek dla amatorów akrobatów. Na Nord wybierasz sobie swój model ekspresu, milimetr w uszczelce nie zrobi ci różnicy. Widać, nie? Po prostu się rozkleiło ze starości. I teraz zrobimy taki numer, ja mam nadzieję, że mam to. Zrobimy taki numer, że ja to tu sobie zblokuję. Może nie tym. Jak to zblokować? Śrubokrętem najlepiej jakimś. Chciałbym wykręcić to, wyjąć. Ja mam te elementy, mam nadzieję. Wy widzicie, ja nie bardzo. To i tak jest już do wywalenia. Ech ty. Czyli ja myślę, że to trzeba po prostu rozwalić, bo tu nic z tego nie będzie. No ale bardzo chciałbym to naprawdę wykręcić, żeby tutaj nie pokaleczyć. Czyli winda jest ok, ten element się rozleciał. Dobra, rzeźbimy. Nie ma lekko. Aż wstanę. Nie wykręcę tego tak. Nie ma takiej opcji, aż mnie skurcz w rękę złapał. Ej, tak mi gorąco, myślałem, że zmarznę. To nie kamień, tutaj kamień nie ma dostępu, to myślę, że wiek zrobił swoje. Czekajcie, muszę sobie tu zrobić tak, żeby mieć dobry dostęp. Czy ja mam coś ostrego, takiego, co to dobrze złapie? Bo ja wiem, najlepiej by było to rozciąć. W ogóle najpierw sprawdzę, czy ja mam ten element. No to jest zagadka za 100 punktów. Dobra, zaraz będziemy go szukać. Że ja wam powiem, że tak po prawdzie, czekajcie, to ja nie muszę tego usuwać.
Właśnie. To się trzyma sztywno. To jest w ogóle, te winty się nie ruszyły. Można by było to tak zostawić. Bo tak naprawdę ten element, to oczywiście go wyczyścić, chociaż on jest nawet w miarę czysty, poza przeciwieństwem mojego palca. Ten element służy tylko i wyłącznie do tego, żeby poruszać ten tłoczek poruszał tym elementem. Czyli jak się kręci winda, nie? No to jadziem do góry. Daniel, jak to miło mądrego posłuchać. Tylko nie wiem, czy ja mam ten element. Wiecie co? Zróbmy 5 minut przerwy, ja poszukam tego elementu i przyniosę lutownicę. I zrobię tu trochę porządku. Także, no dosłownie 2-3 minuty przerwy. Puszczę wam od razu muzyczkę, żeby nie było. Bo muszę tu przynieść lutownicę, a żeby przynieść tu lutownicę, muszę sobie zrobić miejsce. Zaraz do was wracam. Muzyczka. Gdzie się podziała muzyczka? Music. Posłuchajcie tej mojej ulubionej muzyczki, a ja zaraz do was wracam. Jestem, słuchajcie, przyniosłem dawcę, bo nie mam tego elementu. Ale najpierw, dobra, będziemy mieli tutaj dawcę, ale musimy wytopić tego dziada. Słychać mnie? Widać mnie? Dobra, lutownica T12X, znana wam pewnie, skądinąd, już nagrzana do 400 stopni. No i co? Mówicie, że jak to nagrzeje, to będzie dobrze? To sprawdźmy to. Tylko czekajcie, bo to trzeba wytopić właśnie. Mam stary jakiś grot założony, którego mi nie szkoda. No i grzejemy. Czy to się nagrzeje,
aż tak, ale jakby tak porobił tutaj, w ogóle zobaczmy, czy to, no działa. No to grzejemy. Widać, jasno i wyraźnie. Znana stacja lutownicza, dokładnie Grzegorz, no znana. Nagrzewamy. Mogę nawet dać tu więcej. 440. Ciekaw jestem, czy to się ten element aż tak nagrzeje, ale spróbujmy go grzać i kręcić tą śrubą. O, się dymi. Chyba się nagrzewa. Dzisiaj, na dzisiejszym live'ie robimy rzeźbę, jakiej jeszcze tutaj nie było, moi drodzy. Idę do śrubki. Jeszcze trzeba w nią trafić. No i próbujemy. Grzej tulejkę, dzido. Daj miodu. No grzeję tulejkę. Ciekawe, czy ona za bardzo ciepła nie odbiera, bo tam jest kawał tej śruby jeszcze, słuchajcie. No ale to spróbujmy w tę stronę. Do dołu. Rzeźba to moje drugie imię. Rzeźnia u kafe doktora, dokładnie. Jeszcze tylko kulek brakuje. Ja to, ponieważ mi tego grota nie szkoda, on jest i tak do wyrzucenia, to ja tutaj dokonam rzezi niewiniątek. O! Lutownice do rynień. No, koszulka z Poksa do czegoś zobowiązuje. No musi być rzeźnia. Słuchajcie, ja uratuję ten ekspres. Ja powiedziałem, punkt honoru, ja ten ekspres uratuję. Jakiej byśmy tu rzeźby nie musieli dokonywać. Spawamy. Dzidę. Dzieje się tu zło. O! No i co? Ja wiem, wszyscy, którzy widzą, jak ja ten grot, co prawda już zniszczony, niszczę. I co? Może się już coś ruszy? To mi tam pisze SMS-y. O! Już się całkowicie obraca. Dobra, grzejemy dalej. Co tam piszecie? Wołaj z Poksa, to ci to wylutuje. Szymon! Pomocy! Już prawie wyłazi. Dzida jedna. Narzędzie do cięcia. Kurna, jednak czegoś się od niego nauczyłem, jak dokonywać rzezi. Grzejemy dalej. Ja bym chciał to teraz tu podważyć. Czy ja to dam radę podważyć? Jeszcze. Dobra, rozcinamy to. Nie ma się co szczypać. Nie ma się co bujać w tańcu. Topnika nie dał, no! Topnika nie dał! Ale dobrze to tnie. Powiem wam, ta lutownica T12, co by o niej nie gadać. Daje radę, dziewczyna. Ja już tu spisuję na straty tą prowadnicę. Akurat te prowadnice nawet mam w tym drugim ekspresie chyba. Jak nie, to gdzieś znajdę. Wyjdziesz ty, czy nie wyjdziesz? Ale śmierdzi. Spoks by zrobił rebaling? No pewnie tak. No to już tak luźno chodzi. No rozwalimy to, no nie ma wyjścia, słuchajcie. Albo śmietnik, albo rzeźba. Tak to działa. Chciałbym to czymś spróbować wybić. Jeszcze, o, wychodzi. Jeszcze trochę rzeźbienia. Od razu rozcinam do drugiej. Szymon byłby dumny. Tniemy. Nie ma tu co się pierniczyć. Już i tak z tego jest śmieć. Byleby nie popalić plastiku. Czego piszczysz? Co ci tam się dzieje? Ja wiem, że to ponad twoje siły, lutownico. Kurna, ja wiem, że wy lubicie rzeźbę. Nowe zastosowanie wkrętarki. Tak, młotek. Słuchaj. To jest Parkside. Nie byle co.
Kto mnie za te... Dobra, wezmę swój młotek, nie różowy, słuchajcie. Jeszcze się trzymie. To ciachamy dalej. Mógłbym też wziąć piłkę jakąś, ale nie wiem gdzie mam. Nie spodziewałem się tu takiej, słuchajcie, niespodzianki. No ale jest rzeźnia, jest zabawa. Zajmujące. Prawda? Grunt, że jeszcze grot działa. To jest sukces. Dobra, spróbujmy to jakoś ruszyć. Bo to jest w ogóle ciekawe, nie? Pod ramę nie podważamy. Zobaczmy jak to się zachowuje. Ale rzeźnia, ale będą komentarze i dobrze. Nie wyobrażacie sobie jak to śmierdzi. Dzida dzidzie nierówna, widziałem ten komentarz. Dlaczego ty jeszcze nie chcesz wyjść? Czekajcie, muszę się temu przyjrzeć z przodu. Tniemy dalej. Nie idzie, to tniemy dalej. Alicja, widząc ten dymek, czuje zapach palonego plastiku. Moderatorzy pozdrawiają. Pozdrawiam, Ala. Musi być smrodek, jak się kopci plastik. No. Dobra, użyjmy tutaj cięższych narzędzi. Spróbuję to teraz tak. To już i tak jest śmieć, więc łamiemy do kosza. Ale rzeźnia. Teraz, żeby nie uszkodzić ramy ekspresu, tylko za prowadnicę. Tak to rozmontujemy, słuchajcie. Takie podejście teraz zastosuję. Tu już poszło. Tu już idzie. Jeszcze kawałek. Podspawajmy. Staram się tutaj, wy tego nie widzicie, nie przypalić ramy ekspresu, bo to będzie lipa. Dobre. Wiesz co robisz? No wiem co robię. Rzeźbię. Mówię, ten ekspres szedł na śmieci. Więc każda tutaj wygrana walka z tym, to po pierwsze któryś z was będzie... trochę przypaliłem ramę. Staram się... tylko się ubrudził plastik. Dobra, jesteśmy coraz bliżej, słuchajcie. Ja powiedziałem to słynne hasło, że dzisiaj live będzie krótszy. No i to już było oczywiste, że nie będzie. Trzeba będzie to wszystko porządnie wyodkurzać. Tu jeszcze trochę. Naginamy rzeczywistość. No, grot już kuleje. Co zrobisz? Napięcie. Czy mu się uda, czy mu się nie uda? Właśnie, nie zrobiliśmy żadnej ankiety. Ale no trudno. Teraz nie mam czasu na ankietę. Kurna, powiem wam, porządnie to jest zrobione. Nie da się ukryć. Złammy jeszcze drugą stronę. Jak mi się to uda. Jak mi się to uda. No weź już, Dzido, puść. Kupię tanio groty te 12. No już jesteśmy bliżej jak dalej, słuchajcie. Jak widzicie, tu cała rama jeszcze jest ok, jeszcze jej nie zniszczyłem. Dobra, trzeba to jakoś wyłamać, bo to potrwa. Nie, to nie tędy droga. Muszę sobie teraz tą górę tu wyłamać, słuchajcie. Nie jest takie proste. To nie jest takie łatwe, to nie jest takie proste.
Wszystko z wyczuciem i pełną precyzją, dokładnie. Tylko mój grot już cierpi. Już przestaje być spawarką do plastiku powoli. Tu jeszcze wzruszymy. Dobrze, że nie mam czujników dymu w firmie, bo już by były. Aj, Spoksiu, szałuj, że tego nie widzisz. Gdzie te kombinerki się podziały? Może te ostrzejsze wezmę. Muszę odłamać tą górę tu. Nie, te się nie nadadzą. Gdzie te kombinerki są? Tu. O! Ale syf tu się zrobił. Masakra. Masakra. Kielce wzywają na pomoc. Przyjeżdżaj, help. Szymon ma taką do cięcia lutownicę. Nie no, już tutaj taka rzeźnia jest, że to zaraz puści, słuchajcie. No i teraz wiecie, i teraz robicie komuś taki ekspres w ramach usługi takiej normalnej, serwisowej, no bo wiadomo, to nie jest normalne, co ja teraz robię, to już jest rzeźba w kupie. No i co, normalne by to było tak ekspres naprawiać? No nie byłoby normalne. Patrzcie, jeszcze się trzyma. Tu jeszcze muszę rozciąć ten dół. Nadwyrężyć go. Chodź tu wyżej. Może ja wam przybliżę tą rzeźnię. Zobaczcie, co tu się dzieje, żeby było widać wyraźnie. Muszę odciąć ten dół. Na razie jeszcze nawet nie zawadziłem, jestem z siebie dumny, o ramę ekspresu, którą też można wymienić, no ale to już popadniemy w paranoję. Grot już ledwo żywy, ale jeszcze coś tam topi. To ile już? Kurna, już 15 po 7. How dare you? Naprawdę to jest mocna konstrukcja, to trzeba przyznać. To mu trzeba przyznać. Matko, jaki smród. Ej, no wziąłbyś już puścił, gadzie. Ten kawałek jak utnę, to już będzie dobrze. Teraz wszyscy obgryzają paznokcie, jedzą popcorn. Czy on da radę? Czy ten rzeźnik rozkroi ten ekspres na pół? Wiecie, to wygląda może na rzeźnię, ale to jest precyzyjna robota. Czuję się jak chirurg. Tylko chyba tak nie śmierdzi, chociaż nie wiem. Chirurgiem nigdy nie byłem i pewnie nigdy nie będę. A! Dzido! Tniemy dalej pacjenta, słuchajcie. Dajesz radę i jest git. 19:18. No musimy go odpalić, musimy tę windę wyczyścić. Jeszcze trzeba dawcę rozkroić, słuchajcie. Mam nadzieję, że w dawcy pójdzie lepiej. Ej, no już to jest już po prostu skandal, że to jeszcze nie puściło. To już zakrawa o skandal. To już kurna zakrawa o mały skandal. Jeszcze tu. Jedziemy z górą. Muszę jeszcze tą górę wyłamać. No już by się mogło poddać, powiem szczerze, bo już mnie to grzebanie w kupie SPD denerwuje. O! Jest jakaś nadzieja. Trzeba będzie dobrze wyodkurzać. No i to są takie niespodzianki. I to pokazuje, jak czasami klient do mnie przychodzi i mówi: a to przecież tylko odkręcić prowadnicę i w ogóle... I proszę pana, przecież to 5 minut roboty dla pana. No to widzicie te 5 minut roboty dla pana. Często tak jest i to najczęściej, jak się wydaje, że pójdzie lekko, to właśnie tak idzie. Dobra. Będzie ekspres z dużą ilością mojego serca, bo to, co w tej chwili, słuchajcie, robię, to jest w ogóle robota głupiego. Tego się nie robi. To się wyrzuca na śmietnik taki ekspres, no ale
Jest idea jaka jest. Więc walczymy. Nie ma poddawania się. Ty dzido. Pełne opanowanie. Człowieku, ja już tu jestem kłębek nerwów. Ale już bliżej niż dalej, mam nadzieję. Siostro, skalpel. Nowoczesne metody zastosowania lutownicy. Bajkow i doktor. Już się telepie, już blisko. Tu trzeba wyciąć lewe żebro. Ja sobie tym ruszam tak specjalnie, żeby nie przytapiać też prowadnicy tej ramy ekspresu. Nie mogę za bardzo. Za mało gołąbków zjadłeś od mamy, Janek pisze. No, tylko 5? Już mnie boli, ile będę miał jutro sprzątania, słuchajcie. Pomijam ten smród. Kurno, dobra lutownica, powiem wam. Daje radę, dziewczyna. Ale już mnie zaczynam tracić cierpliwość do tego. Już blisko, a jednak daleko. Dobra, użyjmy brutalnej siły. Użyjmy brutalnej siły. Czy ty już wyjdziesz, dzido jedna, czy nie? Oj, zmęczyłem się. Powoli nie zepsuj. Człowieku, ja chcę iść do domu dzisiaj. A ja chcę utrzymać jednocześnie passę, że każdy live kończy się sukcesem, więc to jest konflikt interesów, pójście do domu i to, co mówię. No ale dobra. Tylko cierpliwość jest w stanie nas uratować. Wiecie, ja tu też się nie muszę tak za specjalnie szczypać, no bo to jest ekspres, który i tak był przeznaczony na śmietnik, więc najwyżej się nie uda, no ale dlatego takiej rzeźby dla klienta się nie czyni, no bo to jest rzeźba, no nazwijmy rzeczy po imieniu, to jest rzeźnia, ale idzie. Kurna, porządki trzeba będzie zrobić generalne. Popijaj monsterem. Nie mam czasu, teraz jestem skupiony na operacji na otwartym sercu, która powoli chyba zbliża się ku pozytywnemu, mam nadzieję, zakończeniu. Chciałbym tam siedzieć tak jak wy przed monitorem, telewizorem, telefonem i popcorn zasuwać. Uda się, czy się nie uda? Mogłem zrobić ankietę. Czy rzeźnik to wyciągnie, czy zepsuje ekspres? Dawno nie robiłem takiej rzeźby. Ostatnio taką rzeźbę to robiłem w swojej jurze, słuchajcie, prywatnej. Działa 2 lata, więc rzeźba była sukcesem. No słuchajcie, już tutaj to jestem naprawdę... Witam się z gąską. Facet zwariował. 911, dokładnie, zwariował. Kaftan. Tu trochę się nagina sytuacja, ale ja muszę to wyrwać, a to już idzie. O! Dół mamy wyciągnięty, słuchajcie. Przybliżę wam, żebyście mieli sytuację na bieżąco. O! To już by się mógł pokusić o wyciąganie tego. Czy to już wystygło, bo chcę tu palucha wetknąć. No nie no, muszę wyciąć tą górę, no nie ma opcji. Jedziemy. Powiedziałeś A, to teraz powiedz B. Co tam piszecie? Pozdrawiam, ja bym to dawno młotkiem rozwalił. Jakaś zniżka na czerwoną kawkę dla stałych widzów? Te ceny, które podaję, to jest zniżka dla stałych widzów. Ceny, które są dla widzów, są zupełnie inne niż cena detaliczna.
Napisz maila, wszystko opiszę w mailu. Dobra, dół mamy wyłamany, więc i góra musi pójść, słuchajcie. Trochę ją tu nagnę rzeczywistość. No trochę to będzie pokaleczone, ale to nie będzie nic wnosiło do sprawy. O. Teraz chytamy tutaj ten największy kawałek. On tu nie chce puścić, skubaniec, żebym ja się... O! O! Słuchajcie, witam się z gęsiną. Ja pierniczę, co tu się odwaliło w tej chwili. O matko, idę pod prysznic, cały mokry. Dobra, czekajcie, muszę się pozbyć lutownicy. Grota już na pewno, chyba że go sobie zostawię do takich rzeźni, bo to dobry temat jest. O panie, co tu się wydarzyło. Dobra, odkurzam, zatkajcie uszy. Powiem wam, no dawno tak nie rzeźbiłem, muszę przyznać sam sobie i wam, że dawno tutaj takiej rzezi niewiniątek nie było. Czy mamy ostro, mamy... Dobranocka dzisiaj jakaś dziwna sołtys, no nie? Prawda? Nawet tu nie ma tragedii wielkiej. Mikrofon trochę z dala ode mnie. Dobra, idziemy na drugą stronę, słuchajcie, bo trzeba zobaczyć, co tam się wydarzyło z drugiej strony. Czyli ja sobie zjadę trochę niżej, bo mam za wysoko to wszystko. Z Sadomaso. No, siemasz Kofik, siemasz Maras. Przyszedłeś po największej rzeźni w historii tego kanału, jak na razie. Ale grunt, że sukces, tylko trochę tu śmierdzi. Coś tam się przewaliło, nieważne. Aż mnie plecy bolą jeszcze bardziej. Dobra, walka była o to. Właściwie prowadnica jest ok. Gdzie ten? Wciągnęło go. Prowadnica jest, słuchajcie, cała, nietknięta. Chodziło o to kółko. To gdzie ono jest teraz? Gdzie ono się podziało? Odkurzacz je wciągnął? Naprawdę? No trudno. Grunt, że nam się udało. To jest najważniejsze. Od razu spsikuję windę. Niech ona sobie tutaj już odtaja. No a co? A my potrzebujemy w takim razie kółka razem z tą prowadnicą. Czyli to sobie tu namaka w kącie. To sobie tu namaka w kącie. A my mamy tutaj dawcę narządów, jak widzicie, z żyłami na wierzchu. Winda identyczna. No i teraz pytanie, czy tu nie będzie takiej historii, bo to już, to ja się poddaję, jak tu się wydarzy to samo. Naprawdę. Naprawdę, jak tu się wydarzy to samo, to ja nie mam więcej pytań. Tylko mi tego nie rób. Ej, no nie wierzę. Nie no, tu idzie. Widzicie? No ta winda była już tak zapieczona. No tu jedna przynajmniej poszła. Lutownicą ciebie kółko wytnij. Nie rozumiem. Porobotnie fajrantowe urwanie filmu. Może tak być. Teraz jeszcze druga. Nie no wiecie, ja naprawdę pierwszy raz miałem problem z wykręceniem tych śrub. Pierwszy raz. A tych DeLonghi natłukłem... Nie powiem wam ile. No i widzicie, tutaj w ogóle żadnego problemu. To mamy tak, sprawne śrubki. Sprawdzone, niech one sobie tu zostaną w tym kółku. Tylko jeszcze musimy tą prowadnicę sobie uwolnić. To jest już pół ekspresu tak naprawdę, ała. No to kręcimy. Tu nie ma już śrubek.
wkrętów. Marinex, czy będzie zapis, bo chciałbym dzieciom pokazać, jak wykręcać śruby. Będzie, zawsze jest zapis live'a, a taka rzeźnia to na 100% zostaje. Także jak doceniacie mój trud, to macie w przypiętym komentarzu link do Tipli. Tą walkę o ratunek dla tego ekspresu. Nie, naprawdę takich rzeczy się nie robi. No słuchajcie, tutaj jest live, tu są inne prawa. Na co dzień to każdy normalny serwisant to by popukał się w czoło i powiedział, co ten głupek robi. Pomyślcie, że ja walczę z tym ekspresem 1,5 godziny, plus części, plus coś, to by się finansowo dla klienta i dla serwisu też nie opłacało, no bo to nie robi się takiej rzeźni, no rozwalony grot, no co prawda ten grot już był rozwalony, więc te groty też kosztują, czas kosztuje, smród kosztuje, będę tu musiał zaraz przewietrzyć, bo ja zaraz zobaczycie jeszcze ciekawsze efekty od tego smrodu plastiku. Łapki w górę dawać za rzeźnię, dokładnie. Będę chyba zmieniał nazwę tego live'a później, po tym jak już zakończymy. Bo tu trzeba dodać parę szczegółów do tytułu. To jest ekspres naznaczony miłością, słuchajcie. To jest ekspres naznaczony miłością, pozdro dla kumatych. Ale nie poddajemy się. Nie poddajemy się. To nie w moim stylu się poddawać. I tu wykręcone, tu wykręcone, tu wykręcone, wykręcone. To czemu nie wychodzi? Bo jeszcze od środka śrubka. Dobra, już nie mam tu miejsca, żeby wam pokazać. Wykręcam. Artur, wiem, że są specjalne groty do cięcia plastiku, tylko ja pierwszy raz ciąłem plastik lutownicą. Nie sądziłem, że będzie taka potrzeba, ale dzięki za info, Artur. Wiem, nawet Szymon Spox ma taki grot pokazywał. No, tutaj słuchajcie, nie było innego wyjścia. No jak to inaczej wyciągnąć? No nie da się. No jasne, można by było jakieś do rozwiercania, rozwiercić te tulejki, ale to live się rządzi swoimi prawami. Ja bym sobie to, słuchajcie, pewnie na spokojnie, w zaciszu serwisowym, bez kamery, inaczej zrobił. Może bym to rzeczywiście rozwiercił. O to się rozchodzi. Może bym to rzeczywiście rozwiercił, ale to też pamiętajcie, że ja mam presję czasu tutaj, tak? Tu nie może trwać nieskończoność, coś się musi dziać. No wiecie, o co chodzi, nie muszę wam tłumaczyć. Akurat moja widownia to jest bardzo fajna widownia, mówię o was, wykazująca się zrozumieniem dla moich rzeźni. No niestety, będzie tu teraz brudno. Prowadnica jest ok. To do przetarcia oczywiście też jest ok. Dobra, słuchajcie, trzeba go złożyć. Czyszczę tutaj. A widzicie. Co prawda nie ostro widzicie, ale widzicie. Spróbuję wam to wyoszczyć. Jeszcze tutaj napsikam, zaraz to wydmucham. Dobra. Niech to jeszcze trochę tutaj namoknie. Wiecie, ja tu też, bo to wiadomo, na tip-top to by wypadało tą windę wymienić. Dobra. Uwaga, będzie hałas. Trzeba trochę zagęścić ruchy, bo nieprzewidywane to było. Monster ze smarem. Polecam. Jakiś taki smak ma jak z CX-80. To mamy. Jaki tu jest bałagan. Co tam piszecie? Muszę chwilę odsapnąć. Jak dla mnie to ubój rytualny. Dokładnie, Łukasz. Na pewno... Jacko, Coffee Doktor za walkę i rzeźnię, pozdrawiam. Dziękuję, Jacko. Nie było lekko. Powiem wam, że już miałem chwilę zwątpienia, ale żeby nie wy, to bym pewnie zwątpił. To oczywiście wszystko kosmetyka, ja nie będę teraz tego robił, to będzie jeszcze do wymoczenia. Kawy smak, wytrwałość godna podziwu, oby tak dalej. Staram się, dziękuję. Nie powiem, że nie było momentu zwątpienia, bo był. CX
80 silikon spray. Bez przesady tutaj. To ma tylko być posmarowane. Tu w ten element, słuchajcie, idzie trochę smaru. On nam nachodzi tak, więc tutaj warto napaćkać. I on nam idzie do dołu, tak? Dobrze mówię? Czy głupoty gadam? Tak. Tu jest wszystko ok. Dobra, windę mamy. Ten wężyk. Gdzie on nam tu idzie? Czemu on tu w ogóle wylazł? Nie pamiętam. Słuchajcie, czekajcie, muszę się połapać. W ogóle od razu widzę pod infuzorem syf, to go stąd wybieram. Dobra. To mi jest niepotrzebne, po co ja to w ogóle czyszczę. To mi jest potrzebne. Tu trochę smaru na tę suwnicę można dać, nie zaszkodzi. To jest element ślisk, to się chyba fachowo nazywa. Ja się nie domyję dzisiaj już. No i co? Wjeżdżamy. Najpierw winda. Kręcimy oberki. Ten w życiu nie próbował benzyny i smaru, ten nie wie. Dokładnie. Tu mamy wszystko ok. No to wkładamy tę windę z powrotem, bo to nie ma na co czekać. Tu nam wszystko nachodzi, nie przycinamy przewodów. Słuchajcie, składamy dzidę, no, po tej nierównej walce. Przyłapmy ją sobie. To smaruje, ten jedzie. Dokładnie, Karol. 200 osób widziało tą rzeźnię. Dobre. Mamy przyłapane. Tu zaraz. Dwie takie śrubki idą, tutaj trzymają infuzor. Jedną wkręcimy ręcznie. Znaczy krętarką. Oj, teraz to mnie dopiero, słuchajcie, plecy bolą. Windą do nieba. Co to była za piosenka? Właśnie tą windą do nieba pamiętam. Co to? Niech no ktoś to zanuci. Myślę, że ojciec chrzestny jest ze mnie dumny dzisiaj. Może nie ogląda, może ogląda, ale duma tam na bank rośnie w Kielcach. Że nauki rzeźnika nie poszły w las. Windą do nieba, 2+1. Ja nie wiem, ja właśnie nie pamiętam. 2+1 wszyscy piszą. Już mi niosą wódkę z mielonym, Karol, dokładnie. To pamiętam tą przeróbkę. Kasia i Przemek, Irlandia. Pozdrowionka od ekipy Discord. Pozdrawiam Kasia i Przemek, dziękuję. Z Irlandii ekspres też naprawiałem. Więc gdybyście mieli problem z ekspresem, o ile takowy posiadacie, to zapraszam. Pozdrawiam. Świetna koszulka dla Szymona. Widziałem na żywo. Rewelacja, jak mawiają. Słuchajcie, no to teraz przyłapmy to, żeby tu się wszystko zgadzało. Śrubki się muszą wkręty zgodzić, śrubki tu w tym przypadku. No, niewiele pewnie widzicie, ale tak to już jest. Młynek wydaje mi się, że wymieniałem, bo jest czysty. Oczywiście ten ekspres przejdzie jeszcze testy. Pytanie, jak my go wycenimy? Bo częściami, ale jak wycenić taką robotę, słuchajcie. Jak wycenić miłość włożoną w tą maszynę, tą lutownicą nagrzaną do 440 stopni. Grot dorzucam gratis, który popełnił te zbrodnie tutaj. No słuchajcie, to mamy przykręcone. Nie będziemy się teraz bawić w dokładne czyszczenie tego ekspresu, bo to nie ma sensu. Trzeba jeszcze, słuchajcie, to wszystko tu poskładać. Tu mamy w miarę wyczyszczone. To trzeba jeszcze oczyścić, odtłuścić, bo tu będziemy kładli silikon. Bo tutaj są wycieki na tym, widzicie. Ten plastik dotyka tego plastiku bez żadnej uszczelki i tędy jest odparowywana grzałka tak zwanym kanałem spustowym. No to nie może być szczelne, to się nie mogło, słuchajcie, udać. Nie w twarz. Wycieramy. Tutaj idzie silikon, więc to nie musi być idealnie. Jeszcze pytanie, czy Kofik ma silikon? Kofik ma na szczęście silikon, słuchajcie. Toście już widzieli, jak się podwozie uszczelnia w tych ekspresach. Usługa premium 500 jak nic Ramones. Teraz zamieniam smród plastiku w smród silikonu. Dookoła tego
Bez perwersji, tu jeszcze trzeba trochę przetrzeć, bo widzę, że tu jeszcze trochę sypku zostało. No i jedziemy, słuchajcie. Przyspieszamy. Tu nie musi być pięknie, tego nie będzie widać, a to ma działać. To ma uszczelnić ten nieszczęsny kanał spustowy, który do szczelnych oryginalnie nie należy. Nadmiar tego silikonu trzeba zebrać. O, tu jeszcze pokiziać. Tak zebrałem, że zebrałem cały. How dare you. Można palcem, tylko potem trzeba palca myć. O, jest ok. Dobra, zaraz muszę wytrzeć ręce, bo będzie wszystko w silikonie. Ale burdel, jeszcze takiego burdelu to tu nie było. Dobra, te śrubki sobie zaraz powkręcamy. Włóżmy to, niech już silikon robi robotę z Silicon Valley. Tudzież Wally, jak niektórzy mawiają. Pozdro. No i co? I nakładamy. Dobra. To sobie siedzi. Ja w tym czasie... Czekajcie, bo ja tu zaraz będę cały już upierniczony. Muszę tu trochę przetrzeć. Kosmetykę tego ekspresu zostawiam sobie na później. Bo nieprzewidziane okoliczności nastąpiły. Dobra. Co tam piszecie? Jak na razie prowadzisz na punkty po 3 rundach. No! Ale zrobimy knockout na koniec, jak on zrobi kawę. Mam nadzieję. Macie tu teraz bliżej biedny aparat. Muszę go taką brudną łapą dotykać. Jedziemy wyżej. Kręcę te wszystkie wkręty tutaj. Te mamy przykręcone. Teraz dajmy gdzieś tu u dołu, żeby nie kręcić tak obok siebie. Nie przykręciłem jeszcze jednego wkrętu, ale to zaraz go przykręcę od środka. Jedziemy. Jedziemy, mamy jeszcze tu 3. Zapach silikonu bezcenny, ten zapach octu, dokładnie. Dokładnie jak piszesz, Jacek. Kwaśnica zapachowa. Tak jak ktoś kiedyś się zastanawia, jaki to jest kwaśny zapach, to silikon plus ocet to jest właśnie to. Ale kupa, Naza, ale kupa. Nie wiem, o czym piszesz, ale skoro tak mówisz, to znaczy, że kupa. Jezu, jak mnie już plecy bolą, a ta walka nierówna, ale wygrana. Dobra, tu mamy. Tu jest jeszcze jedna ta śrubka. Teraz powinno być przyspieszenie, jak to skręcam. O, 210 osób. No patrzcie, a jak sobie cofniecie ci, co dopiero przyszli. Jak sobie cofniecie ci, co dopiero przyszli. Co tu się działo? Dlaczego tu jest taki bałagan? No działo się. Czekajcie, ja tu nic nie widzę. Czekajcie. Muszę wam tutaj na chwilę... O, dobra. Do dziurki. Weszło. Kwasica. Ej no. Gościu, ty mnie nie wciągaj magnesu do silnika. Bo będzie tylko jedno wielkie chrupnięcie. Uwolniony. Kurna, słuchajcie. Była długa walka. Mam nadzieję, że nie pobrudziłem tej koszulki pól masowych, którą tak dumnie noszę. Dokręcamy. Dasz radę, jeszcze dzisiaj ekspresik robi nam przepyszną kapuczynę. Mapek Studio. No kurna, ja nie dam siema, Paweł. O, Paweł. Cześć, Paweł. Za późno przyszedłeś. Tu ci powiedzą, co tu się działo. Powiem ci, że bawiłem się, Paweł, trochę w ciebie. Znaczy tak w dużym cudzysłowie, ale była rzeźba, było grzebanie, było cięcie, było gięcie. Działo się. Działo się, powiem ci. Cofnij sobie. Myślę, że warto. Ja to chętnie obejrzę dzisiaj w domu przy nektarze jakimś, na przykład od Daniela i Alicji, bo będę potrzebował. Nie no, Paweł, jeszcze nie koniec, ale najlepsze już było. Niespodziewane, niespodzianki były. Powiem ci tak, T12 grot, lutownica T12X, grot już się do niczego nie nadaje. A dlaczego? No to będzie zapis live. Ktoś ci tam pewnie napisze, ile to czasu temu było, bo ja to już tu przyspieszam.
bo zeszło nad tą niespodzianką, Pawle, trochę. Już mnie tak plecy rypią, słuchajcie, że... Hauderio. Muszę trochę jeszcze podjechać wyżej, bo nie wkręcę tej śrubki. Spodoba ci się, Pawle. Spodoba ci się, bo to tak jak ty wiercisz w tych biednych kartach graficznych, to tu było podobnie. Już nie wiem, w którą to stronę idzie, ale idzie. Dobra. Może pensetką. Hauderio, złośliwa śrubko. Mnie najczęściej odwiedza Jacek z Danielem. Do kawy jak znalazł, to prawda. To prawda. Nie włożę tego. Dobra, tą śrubkę przykręcimy jak winda ruszy. Przypomnijcie mi o tej śrubce. Bez niej tu się nic nie wydarzy. A teraz nie będę kręcił tą windą godzinę. Uszczelki oczywiście będą wymienione, ale nie w tej chwili. To nie krew, od razu mówię, to silikon. Także co słabsi nerwowo, nie przejmujcie się, to czerwony silikon wysokotemperaturowy. Przykręcamy teraz cały ten kanał spustowy. Najważniejszy wkręt, ten długi. Duży łom był w ruchu, no tak było. Jest. Co mogę, to wkręcę wkrętarką. Gdzie ten magnesik się podział? Generalnie, Pawle, jeśli jeszcze jesteś, to ratujemy ekspres przed śmietnikiem. I wygląda na to, że się uda. Choć była jedna niespodzianka nieprzewidziana. Pierwszy raz w mojej historii napraw ekspresów miałem taką niespodziankę. No ale się udało. Może nie było to do końca estetycznie. Kamil Krupa, jakie ekspresy są najbardziej wadliwe twoim zdaniem? Nie ma czegoś takiego, Kamilu. Bardzo awaryjne są Philipsy, te nowe. O Krupsach się już nie wypowiadam, bo ich nie naprawiam od 4 lat, więc nie jestem na bieżąco. Ja zaprzestałem naprawy Krupsów, bo wtedy były awaryjne. Ale generalnie niestety, Kamilu, wszystkie ekspresy są w tej chwili awaryjne. Nie ma jakichś wielkich różnic. Wydaje mi się, i to potwierdzi pewnie Daniel, moderator, i jeszcze paru użytkowników, że w tej chwili taka najlepszy stosunek jakości do ceny ma Melitta. Rzadko do mnie trafiają. Także z Melitty powinieneś być zadowolony, chociaż ja co do zasady nie polecam ekspresów, bo poleciłem paru osobom, i znajomym, i nieznajomym, i wszystkie się popsuły, więc jest z tym słabo. EQ6, no jeśli chodzi o Siemensy, to najlepszy, chociaż ja mam Siemensa EQ8 i szczerze go nie lubię. Tutaj stoi na zapleczu, kawę mi robi codziennie. Łyczek Monstera ze smarem, z okruszkami kawy starej, odkurzaciny. Fonbi już nawet, no wiecie, ja się też nie chcę wypowiadać źle czy dobrze. Jest słabo z ekspresami. Jest słabo. Jest coraz słabiej. Te produkty z czasów pandemii. Jest Lipton. Nie urażając herbaty. Teraz weź to, człowieku, tutaj powkładaj. Wyjmij sobie uszczelkę. Uczysz ludzi, jak to robić dobrze, a sam robisz to niedobrze. Tutaj oczywiście to... Kurde, się oblał. To wszystko do mycia. Oddalmy. Wyostrzmy. Wyjmij uszczelkę. Jak ci się uda, oczywiście. No weź. To może tam nie ma już uszczelki. Czekajcie, wyjmę to całe, bo to jest w ogóle robota głupiego. Chcę szybko. Nie robię tego tak jak trzeba. A to tak summa summarum wyjdzie wolniej. Oczywiście, że jest tu uszczelka. Umawiamy się tak, ponieważ ten ekspres będzie wymagał jeszcze sporo pracy takiej kosmetycznej, to ja go przygotuję na następny live, słuchajcie, już na tip-top. Będzie na tip-top gotowy, wymyty i ustalimy sobie cenę i zasady. Ja to zresztą dopiszę do opisu filmu, bo no, zeszło trochę dłużej niż zakładałem. Wiadomo, o co chodzi. Nie chcę teraz na szybko, ja go muszę przetestować, wiecie, może coś tu jeszcze wyjdzie.
Więc ustalimy sobie, że na następnym live'ie zaczniemy od niego. Zrobimy jakiś mini... No coś pomyślę. No, nie potrafię go dzisiaj, nie będę go potrafił wycenić, bo tu jest... Ja myślałem, że go potestujemy, pogadamy, porobię kawy na nim, a tu widzę, że zrobimy jedną kawę. A ja ten live będę musiał niedługo kończyć, ale bez odpalenia go nie skończę. Także spokojnie. Nie ma takiej opcji. Artur, jak co, śmietnik pod Brzozową 75B Pruszków. Ale co z tym śmietnikiem? Nie, ja nie wyrzucam takich rzeczy. Co, wy nie wierzycie we mnie? Ten ekspres będzie działał i on jeszcze posłuży latami. To jest dobry model, naprawdę, z manualnym spienianiem. Tak a propos, to włóżmy tutaj ten wężyk. Nie, ja nie wyrzucam ekspresów. Jeżeli już wyrzucam ekspres, to zaraz wam pokażę w jakim stanie. Kapuczyny. Kapuczyny nie będziemy z niego robić, bo on ma manualne spienianie, ale oczywiście sprawdzimy, czy leci para. Po takiej rzeźni to tu się różne rzeczy mogą dziać, ale ja teraz będę zawleczkę wkładał godzinę, więc poczekajcie. Łukasz, właśnie się zastanawiam nad zakupem tego modelu ekspresu. Czy jest wart zakupu, czy lepiej sobie odpuścić? DeLonghi Magnifica S? Jeden z najlepszych modeli, najmniej awaryjnych. No weź pod uwagę, że to jest 2010 rocznik. Ten zbiornik wody nie wiem kiedy zaprzestał współpracy z tym magnesem, ale tego ekspresu nie dało się dobrze odkamienić, jeżeli ten zbiornik był uszkodzony, więc no nie do końca był zadbany ten ekspres. Poza tym wiecie, jak wam w DeLonghi ta winda zaczyna świstać, strzelać, no to albo sami sobie przesmarujcie tą windę od wewnątrz, to nie musi być robione zawsze tak jak ja to teraz robiłem, zwłaszcza lutownicą. Bo jak ta winda się męczy, to ona się zajedzie w którymś momencie. No, dobra, czekajcie, tu podpięte, pompa podpięta, tu podpięte, tu przykręcona śrubka jest, tu jest, wszystko jest przykręcone, to lecimy z zaworem. Tu wpięte. W zaworze uszczelka siedzi. Przypnijmy tą uszczelkę, tu wepnijmy ten zawór od razu, no oczywiście, że tak nie wejdzie. Co tam piszecie? Mariusz, filmik z live nagrany na DVD plus Express. No, znaczy live zostaje, więc to będzie, można link wrzucić do... Ja bym bardzo chciał, żeby ktoś zgarnął ten Express, kto go tu osobiście odbierze. Nie jest to oczywiście warunkiem, no on oczywiście jest do kupienia, nie do wygrania. Jak się okazało, w trakcie live'a ma niezapomnianą wartość dodaną, jeszcze mnie nie widzieliście w roli rzeźnika. Także, wiecie, to jest już ekspres z duszą. Nie odmówicie mi tego. Konrad, jaka opinia o Primadonna Light? Wszystkie DeLonghi są podobnej jakości. Wszystkie DeLonghi, jakbyś sobie rozebrał Primadonnę Light ze skórki, to znajdziesz, wiadomo, tam jest dodatkowa grzałka, ale konstrukcyjnie, winda, zaparzacz, to wszystko jest identyko i DeLonghi ekspresy to są niezłe ekspresy. Mają swoje bóle, jak każdy ekspres. No ale pamiętajcie, do ekspresu trzeba podchodzić jak do auta. To pracuje. Sami widzieliście, jakie to było spracowane, że aż puściły wklejone tulejki z gwintem. To jest wilgoć, to jest para. Pamiętajcie, że jeszcze tutaj jest kawa, która jest kwasem, więc to nie jest taka czysta woda. To się wszystko męczy. Tak jak w samochodzie. Wymieniacie klocki hamulcowe, jak jest wiekowy, to wymieniacie sprzęgło, coś tam. No. Ekspres to nie jest urządzenie takie jak telewizor, że albo działa, albo nie działa. Tu jest wiele rzeczy. Temperatura, ciśnienie. Jezu, ile ja gadam. Krwi nie było. Krwi nie było, Naza, bo piszesz z dużą ilością serca i krwi. Nie, to silikon czerwony. To nie krew. Nie skaleczyłem się. Nie wiem, jakim cudem to się stało. Zawór mamy. Ten wężyk wygląda na przycięty, ale on nie jest przycięty. Dobra, słuchajcie. Powoli. Jezu, jaki burdel. Wypnijmy dyszę. Chyba uszczelki nie poginęły. Ja nie będę oczywiście go teraz składał w obudowę. Śrubka ze środka pamiętam. Przewody. Coś pisaliście o jakimś przewodzie uziemienia ma uszkodzoną izolację. Ma, rzeczywiście. Widzicie? Czytam. To nie jest tak, że ja nie czytam. Trzeba, co prawda jest to izolacja, jest to uziemienie, więc tu się wiele nie dzieje, ale jak wyłazi przewód na wierzch, to go zaizolujmy. Co prawda moimi brudnymi łapami będzie ciężko. Doktorku, Łukasz pisze, Gera z wizerunkiem, dołącz naklejkę z wizerunkiem Geralta, napisem klasyka. No ja to mówiłem. No tak, dobra, zlepmy to na razie tak. Tak jak mówię, kosmetyka później. Dobra.
No młynek wygląda, że wymieniałem rzeczywiście. Wężyki oczywiście do czyszczenia. No to są rzeczy oczywiste. Ja to wszystko przygotuję na następny live za tydzień. Zaczniemy wtedy od tego. Wylewka. 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 Gdzie jest wylewka? Wylewko. Wylewka oczywiście też do czyszczenia, ale planowałem ten live zakończyć o 20. Już widzę, że się to nie uda. Ale przynajmniej go odpalmy i zapaszmy kawę. Te wężyki do wymiany, no to wszystko już kosmetyka, która teraz zajmie co najmniej godzinę. A ja już powiem wam, po tej jeszcze nierównej walce to ostatkiem sił tutaj gadam do was. A plecy to mnie tak rypią, że o Jezu. Dzisiaj już nawet kurna z głupim wężykiem się teraz będę męczył, wstanę sobie, pokażę koszulkę my frienda. Dobra, przyłapmy tą wylewkę. Tu w infuzorze oczywiście trzeba powymieniać wszystko. Przyłapmy tą wylewkę tak po prostu, żeby tylko się trzymała na jakiś jeden wkręt. O Jezu, już ledwo żyje. A jaki koszt przeglądu i wymiany uszczelek Primadonna Elite ma już 3 lata, to chyba by się przydało. Cena wyjściowa przyglądu u mnie to jest 350 zł brutto. Czy na niej się skończy w 3-letnim ekspresie? Może tak, może nie. Przegląd każdego ekspresu jest wyceniany indywidualnie, bo różne rzeczy się w nim znajdują. Tak jak powiedziałem. No, prosty przykład. Wyobraźcie sobie przegląd tego ekspresu, taki standardowej cenie. No nie ma opcji. Nie ma po prostu opcji. Widzieliście, jak wygląda przegląd z czyszczeniem windy tego ekspresu. Słuchajcie, moi mili. Właśnie, Łukasz dobrze pisze. Ważne, żeby dała kawę dzida. Tacka. Muszę jeszcze tylko przykręcić ten wkręt w środku, więc ja go odpalę. Jeszcze raz testy. Właściwie checklista. Wpięte, tu nic nie wypinałem, tu wpięte, tu wpięte. Pokrętełko. Tu wpięte, tu wpięte, tu wpięte, tu się już łapie, wylaz silikon, widzicie? Widać ten silikon, jak on tu wylaz? Widać, prawda? On się tak ładnie, no silikon taki wysokotemperaturowy działa jak uszczelka. Kawy smak, na masaż zapracowałem, no zapracowałem, ale... Łukasz, więc kupuję ten model. Dziękuję za podpowiedź i pozdrawiam pana i czat. Bartek jestem, nie pan. Pozdrawiam. Naprawdę jest dobry. Jest jeszcze model cappuccino, który tutaj ma dzbanek spieniający, ale to dochodzi dodatkowa grzałka, elektrozawór. Jeśli kogoś nie boli manualne spienianie mleka, ono jest fajne, bo można się pobawić w latte art tak zwany. No to rewelacja. Dobre. Daj obraz, Dzido. Albo wybuchnie, albo zadziała. Jeszcze by się panel przydał, nie? Bo ciężko będzie włączyć. O Boże. Ojeju. Ależ się utyrałem. Dobra, ten panel też przyłapmy na... Najlepiej nie do góry nogami. Ja to na razie spinam, słuchajcie, na krótko, bo tu to wszystko jeszcze raz trzeba rozebrać. No głupi, no głupi. No głupi, przecież najpierw panel. Tracę już energię. A kawy nie będę pił, ale jeszcze żłopnę. Ekspres w wersji zombie, dokładnie. Panel sobie podepnę naokoło. Potem będę te kabelki przeplatał. Jeszcze tak jak mówiłem, trzeba go tu posprzątać. Jego tu przyłapmy na jakiś jeden wkręt. Żeby to się jako trzymało. I zmierzamy do wielkiego finału. Gaśnica w pogotowiu, dokładnie. Będę polewał monsterem, mam jeszcze drugiego jakby co. Wpięte. Dysza. Zawleczka do dyszy. No i co? Aha. Odpalamy go, niech on ruszy windą. Po takich operacjach trzeba zrobić jedną rzecz, jeśli się włączy. Zamrugał. Reset encodera, czyli... Czy on ma pstryczek? Ma. Na 0 go. W tym modelu trzymamy power i pojedyncze espresso. Ja wam może przybliżę. Aż mrugną, aż mu się zaświecą wszystkie guziczki.
O, w ten sposób, jak zgasną, on sobie zresetował encoder, bo grzebaliśmy w windzie, w innej pozycji go wyłączyliśmy, w innej pozycji go włączyliśmy. Jeszcze raz, bo źle zrobiłem, bo jego trzeba tak, wyłączyć na 0, odpalić, aż się zaświeci wszystko. Wszystko zgaśnie, puszczamy i odpalamy. I teraz się mogą dziać cuda, bo on jest bez zaparzacza. Miejmy nadzieję, że zaparkuje się odpowiednio. Winda do nieba, Arek, dokładnie. Coś strzeliło. I wyłączamy. O, nie działa krańcówka! Nie działa krańcówka! Dlaczego? Źle się zaprogramował, czy jest zepsuty mikroswitch? Odpalamy go jeszcze raz. Bez zaparzacza on może zrobić taki numer, bo jego się powinno programować z zaparzaczem. Czekajcie. Wyłączam. Po pierwsze trzeba wkręcić śrubkę, ale czemu krańcówka nie złapała? Czy tu jest uszkodzona krańcówka? Dajcie mi chwilę, niech ja się temu przyjrzę. Niech ja się temu przyjrzę. Czy ten mikroswitch tam działa? Czekajcie. Wyłączę z prądu. Grzałka to już grzeje, tylko nie załapał krańcówki, nie wiem czemu. To jest ciekawe, czy ona jest rozwalona, czy on się źle przyprogramował. Nie, no jest krańcówka, nie odpięły się przewody. Słychać? Płyty nie może wciągnąć, nawiązania do wielkiego elektrona. Dobra, wkręćmy tą śrubkę. Ja tu błędnie próbowałem wkręcić z podkładką, a tu jest wkręt bez podkładki, jak się okazało, bo ten z podkładką to szedł do zaworu. No trochę jest to martwiące, że nie zadziałała ta krańcówka, bo jak włożę zaparzacz i ona nie zadziała, zresztą zaraz go odpalimy, bez zaparzacza, bez wody, oszukamy wodę, to najpierw wkręcę dobrze to, bo ja włożyłem, mam nadzieję, tą prowadnicę. No włożyłem, wkładałem ją. Kurczę, teraz nie mam pewności, słuchajcie. Odkręcę to jeszcze raz na chwilę. Tutaj to jest sekunda. Ale ten switch działał na starym zaparzaczu, więc... O! Bzyku? Siema, Bzyku. Wrócił z Lublina. Zerknę, upewnię się, czy ja tutaj czegoś nie zepsułem. Nie, no jest. Wszystko jest ok. Dobra. To wkładamy. I sprawdzamy. Może on się źle zaprogramował. Zaraz zrobimy to z zaparzaczem, słuchajcie. No i tyle, no. Próbujemy. To się zdarza. Zaraz to sprawdzimy, tylko przykręcę z powrotem. Może ten... No nie, no wszystko jest tutaj ok, słuchajcie. Delonguj, daj obraz. Stachowicz, jeszcze nie naprawiłeś, człowieku, co tu się działo? Nie zawsze jest letko. Dobra, prąd. I patrzymy, co tu się dzieje. Odpalę go z palca. Trzeba włożyć wodę, czyli oszukać mu tutaj mikroswitch. Gdzie ty masz ten power tu? Co ty mi tam pokazujesz? Że wyłączony jesteś, tak? No słusznie. No i patrzymy, co tu się dzieje. Co jest? O! No, teraz się poszedł ok do krańcówki, dobra. Przy górze pewnie nie łapie. Tak. Nie tek. To za ile ten ekspres, bo potrzebuję? Elgato jeszcze działa? Działa. To jest normalne. Strykamy go. Teraz pytanie, czy wróci. Z zaparzaczem będzie ok. Mam taką cichą nadzieję. Jedzie.
Włożymy mu zaparzacz i miejmy nadzieję, może nie działać krańcówka tutaj, ale jak włożę zaparzacz, a teraz wejść powinien, moim skromnym zdaniem. O, idealnie zatrzymany. I teraz go wypstrykujemy i robimy mu reset encodera. I teraz powinno być ok. Czyli ten z tym. Gdzie ten pstryczek? Ognia. No i teraz albo zadziała, albo się poddaje na dzień dzisiejszy. Sprawdźmy to. Zaparkował się, słuchajcie. Bo reset encodera powinno się robić i teraz się zaprogramował. Reset encodera powinno się robić, słuchajcie, z zaparzaczem. Turbodziurę ma ten ekspres, dokładnie. Słuchajcie, na mój gust to działa. Oblał się. No to palimy kawę. Da dzida obraz, czy nie da dzida obrazu? Zrobi się kawa, czy nie zrobi się kawa? Obstawiajcie. Moi mili. Moim zdaniem pierwsza może być lurka. Kawa na maksa. Wio. Daj kawę, dzido. Musi się zrobić, słuchajcie. Po takiej walce to on by mi nie mógł tego zrobić. I to zaraz zobaczycie, jaka ta kawa, mam nadzieję, będzie. Podjadę wyżej. O, docisnął ładnie. To jeszcze nie będzie ta. O! Za drobno jest zmielona. Zdecydowanie. Bo to ja już widzę po tym, jak się parzy. Again. O, teraz będzie ok. - 247 osób patrzy na to, czy sukces, czy porażka. Dociągnął. A, jak w wiórze się parzy. Czy wy to widzicie, jaka to esencja leci? No wiem, ja to uwielbiam o tym mówić. Jacek, jest, dokładnie. Popatrzcie na to. I ktoś powie, że DeLonghi nie robi dobrej kawy? Po prawej stronie woda się leje. Daniel, gdzie? Że tu? Siema Stich, Wojtek ze Sztokholmu. Witam, witam, pozdrawiam. Po lewej tu? To jest kanał spustowy, tędy ma się lać woda. Już przestała, a teraz zobacz, jak zrobimy, bo to właśnie dużo osób... Po to jest ten kanał, dlatego go uszczelnialiśmy. Tutaj jest obudowa, teraz to wygląda, jakby się lało z ekspresu, ale teraz jak weźmiemy, jak znajdę jeszcze cokolwiek czystego, jak będziemy chcieli zrobić parę, czyli oddalę. Teraz tędy odparowywana jest grzałka, widać i słychać. On teraz odparowuje grzałkę. Jak ją odparuje, zacznie mi się tu świecić na stałe ta kontrolka. I teraz pewnie chlapnie. I spieniamy. No widać. Widzicie, jak to zapiernicza? Wichura. Au! I teraz też tędy spływa nadmiar wody. Ten kanał do tego służy. Wyłączam. Kawa broni się sama. Działa. Ale temat tego ekspresu, za ile on będzie do sprzedania i w jaki sposób, kto go kupi, czy kto pierwszy, ten lepszy, czy co, pozwólcie, że ogarniemy na przyszłotygodniowym live'ie.
Bo ja już ledwo żyję, nie mam siły. Wszystko działa, nic się nie leje, oczywiście jeszcze pielęgnacja, porządek, ja muszę wziąć prysznic, bo jestem po łokcie upierniczony. Dziękuję wam za uwagę, powoli się będziemy żegnać. Przypominam o kawkach. 90 czerwona, 100 zł za kilogram zielona. Wszystkie informacje mailem biuro@coffeedoctor.pl. Bardzo wam wszystkim dziękuję za tipy. Widać was tutaj. Tu. Pierwszy, to nie za tydzień, Artur, za tydzień. Co zrobił dzisiaj Ekspres Fischer-Astel? Spienił Coffee Doktora. Tak, jestem przeorany, słuchajcie. Cały dzień w robocie, no wiecie. Dla mnie to było coś nowego, więc z jednej strony ja się cieszę, bo to totalnie nierutynowa naprawa była. Przypominam o młotku. No takiej rzeźni tu jeszcze, słuchajcie, nie było, ale myślę, że to przynajmniej jest ciekawe. Nawet dla mnie to było coś nowego. Napiszcie komentarz pod zapisem live'a. Dajcie łapkę w górę. Kto jeszcze nie dał suba, to niech da suba, chociaż tutaj odzywać się mogą tylko subskrybenci. Czas do domu, dokładnie. Czas do domu. Bardzo wam dziękuję za uwagę. W środę bez dubli. Mam nadzieję, że coś nagram, ale nagram. No, nagram. W sobotę, jak zawsze o 16 film. Live w poniedziałki. Dzisiaj internet. Perfekto. Remigiusz, dopiero wlazłem, a ty już kończysz. Obejrzyj sobie, bo warto. Za chwilę pojawi się zapis. Bardzo wam dziękuję za obecność jeszcze raz. Smacznej kawki życzę. Widzicie, jak ta kawa się trzyma. Niech ktoś powie, że dobrze wysterowane DeLonghi nie umie zrobić dobrej kawy. Zwłaszcza po takiej rzeźni. Ja się już tu powoli szykuję do puszczenia wam muzyczki again. No i co? Widzimy się w kontakcie. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się. Miłego wieczorku. Ja lecę do domu. Trzymajcie się. Cześć.